Wszystkich tutaj zgromadzonych. To jest materiał, który będzie publikowany prawdopodobnie w sobotę, tuż przed zaćmieniem. Obecnie mamy piątek. Zależy nam na tym, żeby Wam go pokazać, dlatego że przed nami bardzo ważny czas i jest to bardzo wartościowy, będzie bardzo wartościowy i ważny materiał, z którego będziecie mogły skorzystać, nie tylko pod względem zaćmień, w kontekście każdego znaku ascendentalnego, przypominam, ascendentalnego, ale też ogólnie kwestii przeznaczeń, które teraz bardzo mocno będą odpalać się u nas. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że w dniu dzisiejszym wystartowałyśmy, czyli w piątek 13, szczęśliwa data, Och wystartowałyśmy, jej, nie skumałaś, co? nie w ogóle. Wystartowałyśmy z zapisami na nowy warsztat Dorki Podróż Duszy, drugi poziom. Drugi poziom. Tak jest. Ale pierwszy poziom też jest dostępny, tak? Więc jakby będziemy to mocno łączyć w tym materiale, który dzisiaj dla Was nagrywamy. Pytanie, Dorotko, co Ty chcesz tutaj dodać? Bo może zaczniemy od podróży duszy, bo to jest bardzo ważny temat. Ja tylko bym mogła powiedzieć, że na tym poziomie będziemy się zajmować obecnym wcieleniem, ponieważ poprzedni poziom był o poprzednich wcieleniach i o tym, co przynosimy do obecnego wcielenia, w jaki sposób poprzednie wcielenia wpływają na obecne wcielenie. Natomiast jeżeli chodzi o poziom drugi, to będziemy się zajmować właśnie obecnym wcieleniem, będziemy tak naprawdę przechodzić przez bardzo wiele etapów po to, żeby poznać cel swojej duszy, żeby podążać zgodnie z naszym planem przedurodzeniowym w tym wcieleniu, ponieważ tylko życie właśnie zgodnie z tym planem przedurodzeniowym, tym co sobie zaplanowaliśmy, przyniesie nam szczęście i satysfakcję, a jeżeli będziemy też go wypełniać, to pojawi się automatycznie też obfitość jako rezultat po prostu tego, że żyjemy zgodnie z dharmą, więc mam nadzieję, że dla wszystkich osób, które gdzieś tam mają takie poczucie, że stoją w miejscu albo nie mogą ruszyć do przodu, albo zastanawiają się, czy ich życie w ogóle ma jakikolwiek cel, Bardzo co dużo oni jest tutaj takich osób. robią. Tak, my Bardzo tego dużo. mnóstwo dostajemy takich zapytań na nasze skrzynki, co ja tutaj robię, albo nie wiem, chcę coś zmienić w życiu, ale nie wiem co, nie wiem w jakim Albo kierunku, tak? utknęłam, czuję, że stoję, tak? Dokładnie, to jest taki warsztat, który pomoże nam podejmować wszystkie nasze życiowe decyzje dotyczące bardzo wielu obszarów, od pracy poprzez życie osobiste, poprzez nasze jakieś wybory ważne, w taki sposób, żebyśmy byli usatysfakcjonowani, tak? Żeby okazało się, że to nie była błędna decyzja, że to nie był błąd z mojej strony, tylko żeby właśnie mieć takie poczucie spełnienia, więc myślę, że to jest bardzo wartościowe, tym bardziej, że my w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy tacy bardzo w social mediach i tacy mocno oderwani od tej swojej prawdziwej natury, prawdziwego pierwiastka, to tracimy właśnie bardzo szybko to poczucie celu. Gdzieś tam żyjemy taki dzień świstaka, tak? Praca, dzieci, zakupy, wszystko, ale tak naprawdę kim ja tak naprawdę jestem i co ja tutaj tak robię, to już jest jakby pytanie, którego sobie nie zadajemy w tym pędzie. Co, co powoduje, że po pewnym czasie nagle jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zmęczeni, mamy wrażenie, że nasze życie jest po prostu bez celu zupełnie. Zaczynają się jakieś rozkminki egzystencjonalne, często się to kończy chorobami. Także warto znać swój cel i warto podążać zgodnie ze swoim planem przedurodzeniowym, więc na tym poziomie będziemy właśnie do niego zaglądać. Warsztaty będą się odbywać online oczywiście i będzie to data 10-11 listopada. Te osoby, które nie będą mogły wziąć udziału fizycznie, na żywo będą mogły wrócić do tych materiałów w postaci nagrywki. Będą one dla Was udostępnione, więc będzie można sobie je na spokojnie przerobić. Zresztą myślę, że takie warsztaty to warto do nich wracać, do tych materiałów i warto nad nimi pracować parę razy nawet, tak? Bo za każdym Zdecydowanie, razem coś dlatego innego że nam się odpali. oczywiście my cały czas ewoluujemy, nasza dharma również ewoluuje i tak naprawdę te warsztaty i tak samo te poprzednie, tak jak mówiłam na poprzednich warsztatach, że jak raz się tego nauczycie, to już będziecie zawsze korzystać z tej wiedzy i wiem, że dziewczyny do tej pory czytają te znaki z poprzednich wcieleń i myślę, że właśnie jeżeli chodzi o ten poziom drugi, to warto wracać, ponieważ no tak jak mówię, my ewoluujemy, zmienia się nasza dharma, zmieniają się nasze priorytety, ale to, czego się nauczymy na tych warsztatach jest czymś uniwersalnym, po prostu nauczymy się odwoływać właśnie do tego planu przedurodzeniowego, który się nie zmienia i w pewnym momencie zobaczymy, że nasze życie tak naprawdę to jest nieustanna realizacja pewnych wzorców.
i wystarczy tak naprawdę poznać ten wzorzec, który nas motywuje, popycha do działania i też karmić go swoimi wyborami, żeby żyć właśnie w tej satysfakcji, żeby nasza dusza była usatysfakcjonowana. To się bardzo mocno łączy z zaćmieniami, dlatego że przy każdym zaćmieniu udział biorą węzły księżycowe. Węzły księżycowe, które są określane jako karma i dharma. Węzeł południowy jest określany jako karma, czyli to jest ta informacja, którą przynosimy z poprzednich wcieleń. Mówi się w astrologii, że te osoby, które nie rezonują z kwestią poprzednich wcieleń, mogą zajrzeć do swojego dzieciństwa, bo to jest, jak ty to ładnie, Dorka, napisałaś w opisie swojego warsztatu, esencja, tak? To jest esencja, którą przynosimy, więc jakby odczuwamy ją w pierwszym etapie swojego życia. To jest coś, co jest dla nas naturalne, to jest coś, co dla nas jest jasne i które nam przychodzi bez trudu i w łatwości. Natomiast węzeł północny nas mobilizuje do tego, żebyśmy ewoluowali, zmusza nas, kopia nas w tyłek do tego, żebyśmy wchodzili w przestrzenie, których się boimy, wychodzili ze strefy swojego komfortu. I to są zwykle tematy, które nam się gdzieś tam zaczynają odpalać w głowie koło 30, 40, a może by tak inaczej. I właśnie zaćmienia są takimi triggerami, można by powiedzieć, do bardzo, bardzo, bardzo dużych zmian i bardzo często ludziom nie odpowiadają te zmiany, ponieważ są one niekontrolowane. To jest coś, co się zadziewa z zewnątrz, to jest coś, co jakby przychodzi do nas przeznaczeniowo i my nie do końca jakby możemy się w tym odnajdować, ponieważ jesteśmy czymś zaskoczone. No i przed nami właśnie taki czas teraz zaćmień. Można powiedzieć, że już weszliśmy w tunel, w korytarz zaćmień, który rozpoczyna się 14, ale tak naprawdę zaćmienia są już odczuwalne powiedzmy na tydzień, czasami niektórzy mówią miesiąc przed i już czujemy, że coś się zadziewa. Przed nami zaćmienie 14 i ważne jest, żeby rozdzielić dwa jakby wątki. 14, czyli pierwsze zaćmienie będzie solarne, które zwykle jest odczuwane mocniej. Zwykle jest to zaćmienie, które jest takie bardziej bezpośrednie. I ma ono oddziaływanie na rok do przodu, natomiast mniej więcej. Natomiast jeżeli chodzi o lunarne, czyli drugie zaćmienie, jest to zaćmienie, które będziemy odczuwać gdzieś powiedzmy 6 miesięcy w przód. Czyli nic nie musi się zadziać fizycznie w dniu zaćmienia, bo mówimy, o, mamy zerówkę, to właśnie to teraz się zadziewa. Nie. Natomiast to, co ja chcę podkreślić, to fakt, że zaćmienie w ogóle nie jest takim dobrym momentem do tego, żeby działać, inicjować, podejmować decyzje, żeby też coś ze zrozumieniem analizować. Ja już wielokrotnie opowiadałam historię mojego męża, który trafił z diagnozą taką bardzo niebezpieczną do lekarza w dniu zaćmienia i ta diagnoza była błędna, ponieważ zaćmienie coś zaćmiewa, to nie widzimy czegoś, nie mamy pełnego pakietu danych, coś źle analizujemy, więc przestrzegam was po prostu, żebyście dookoła zaćmienia nie otwierały firmy, nie podpisywały niczego. Oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak? Ale lepiej zachować ostrożność, mieć po prostu z tyłu głowy, że są zaćmienia. Coś, Dorotko, chcesz dodać? Czy mam płynąć dalej? Nie no, słucham cię z zainteresowaniem i tak sobie właśnie analizuję, co się ostatnio u mnie dzieje, bo w ogóle mamy wrażenie chyba, że już ze 2 czy 3 dni te zaćmienia, przynajmniej ja mocno odczuwam. A w szczególności dzisiaj, kiedy jest bardzo dużo nieporozumień, tak? I takich jakichś dziwnych sytuacji. Tak. Ty jeszcze powiedziałaś właśnie w naszej prywatnej rozmowie, że gdzieś te zaćmienia u mnie się dzieją na tej sferze biznesowej, więc sferze firmowej i tak dalej. No i tutaj jakby cały czas są jakieś niedogadania albo jakieś niezrozumienia, jakieś takie właśnie rzeczy, które no, normalnie się nie dzieją, więc można powiedzieć, że faktycznie to może być chyba wpływ tego zaćmienia. Więc słuchajcie, też mamy, tak słucham Saruniu i tak sobie myślę, że właśnie mamy miesiąc o takiej wibracji, która bardzo się też mocno wpisuje w te zaćmienia, ale to myślę, że będę się, jeżeli będzie taka okazja, to będę się wcinać po prostu i będę się odwoływać w konkretach, a teraz myślę, że wszyscy czekają na to, w jaki sposób te zaćmienia będą wpływać na nich konkretnie, tak? Tak, jeszcze tylko powiem, że zaćmienia mają charakter nagłych, niespodziewanych zmian i są to zmiany przeznaczeniowe. To są zmiany, które mogą być odczuwane jako kryzysowe i jako wyzwaniowe, natomiast
mają one nas po prostu postawić na odpowiedniej ścieżce swojego przeznaczenia. Gdzieś, gdzie powinniśmy być, a nie jesteśmy. Więc to jest jakby nagłe wyrwanie nas z przestrzeni, która jest dla nas znajoma i postawienie gdzieś, gdzie po prostu musimy nagle się odnaleźć w danej sytuacji. Ja może udostępnię ekran, tak, żeby wszyscy widzieli kółeczko, bo tak będzie łatwiej zrozumieć. Udostępnienie. Tylko przełączę na solarne najpierw zaćmienie. No dobrze, możemy, słuchajcie, zacząć od barana. Mówimy starciu o znaku ascendentalnym, ascendentalnym, tak? Musimy tak. to jeszcze podkreślić, żeby wszyscy pamiętali. Tak, czyli ja jestem baranem solarnym, ale czekam na swój ascendent. Dobrze zrozumiałam? Tak, jesteś solarnym, natomiast właśnie dobrze, że zapytałaś, ponieważ przy niektórych znakach ja będę mówić, że jeżeli jesteście na przykład Słońcem albo Księżycem, to też również to odczujecie, tak? To zaćmienie. I teraz jeżeli w ogóle tutaj, tu jest zaćmienie. Tu jest zaćmienie dla barana ascendentalnego w 7. domu, ono się odbywa i zaćmienie to jest, akurat to zaćmienie jest nowiem, czyli to są nowe początki. I temat zaćmień w 7. domu niesie energię związków, partnerstw, umów, porozumień. Czyli jeżeli jesteście również solarnymi baranami albo lunarnymi baranami, które mają powiedzmy od 17 stopnia do 25 swoje światła albo swój ascendent, tak? No bo jakby bazujemy na ascendencie, ale dodatkowo jeżeli macie Słońce albo Księżyc, to będziecie również to zaćmienie odczuwać bardzo mocno. Ja wam od razu powiem, że te numerki tutaj, nie wiem, czy widać mój kursorek, widać? Widać. Te numerki tutaj właśnie mówią w jakim stopniu jest dane światło albo dany, tutaj jest AS, to jest ascendent, tu jest akurat 23. To jest tylko przykładowy horoskop, to nie jest niczyj horoskop, tylko chodzi o to, żeby wam wyświetlić barana ascendentalnego. Czyli jeżeli macie swoje światło albo ascendent mniej więcej od 17 do 25 stopnia, to będziecie to zaćmienie odczuwać bardzo wyraźnie. Mogą być to bardzo duże zmiany właśnie w obszarze relacji. Niektórzy z was mogą nawet wyjść za mąż, bo to są naprawdę duże rzeczy, tak? Od rozwodów po spotkanie nowej osoby, która gdzieś tam rozpocznie istotny wątek waszego życia. Może to być relacja, którą będziecie nawiązywać i biznesowa, i romantyczna. Może być to jakaś bardzo ważna przyjaźń. Co warto wspomnieć, to mamy tutaj przy zaćmieniu węzeł południowy. To jest Ketu tutaj, taka haftka do dołu. I węzeł południowy mówi właśnie, tak jak wspomniałam na samym początku, o wcześniejszych wcieleniach. To mogą być ludzie powracający, tak? To mogą być ludzie powracający z poprzednich wcieleń, którzy coś mają wam przynieść, dać, podpowiedzieć, zaoferować, dać wam jakieś okazje, zmienić trajektorię waszego życia. I węzeł Ketu jest też pasywny. To jest coś po prostu, co się nam zadziewa. My niekoniecznie musimy to inicjować, tak? Tylko stajemy przed faktem dokonanym. Natomiast jeszcze Ketu o czym mówi? O tym, że coś trzeba będzie zostawić za sobą, coś trzeba będzie odrzucić, coś trzeba będzie pożegnać. To są swego rodzaju straty, tak? Czyli na przykład nie wiem, możemy rozstać się z kimś biznesowo po to, żeby zacząć zupełnie inny wątek w swojej firmie, albo żeby się nawet gdzieś zatrudnić i gdzie będziemy lepiej zarabiać. Zwykle są to takie sytuacje, które z czasem uznajemy, że są korzystne, pomimo to, że zaczynają się od jakichś kryzysów, tak? Czyli musimy zrobić miejsce na nowe, musimy posprzątać jakąś przestrzeń po to, żeby zaprosić coś nowego do swojego życia. Te relacje mogą być bardzo duchowe, ponieważ Ketu jest w ogóle bardzo duchowy. Mogą bazować na połączeniu energetycznym, czyli po prostu spotkamy kogoś i wow, nie? Czy to po prostu będzie takie connection, że tak jak my, Dorka, totalnie bez słów, nie? Tak. To nie musi być relacja fizyczna, tak? Może być duchowa. Mogą to też być zmiany, które zadziewają się u partnera naszego. Dorka, to jest też do ciebie, nie? No bo zobacz, bo ty jesteś
Poczekaj, gdzie ty masz barana? W którym ty masz stopniu barana? Już nie pamiętam. Dla wszystkich osób, które nie wiedzą, w którym mają stopniu, Sarciu, możesz od razu dać instrukcję, w jaki sposób to sprawdzić, bo ty piszesz o tym w horoskopie Możecie i zobaczyć często o na tym mówisz, Astro.com. ale no Na właśnie, ale Astro.com. jakby co, to można na astro.com wygenerować swój horoskop. Tak, A tak. ty mnie pytasz o astrologię, Sarcia, no naprawdę, tak jak ja bym wiedziała, w którym mam stopniu. Ja dobrze, że ogarniam, że w ogóle jestem solarnym baranem, naprawdę. Czekaj, ja zobaczę. A ty jesteś drugi. No to daleko. To daleko. Możesz no to w sensie bardziej będziesz odczuwała swój ascendent w takim bądź razie. Natomiast te osoby, które właśnie tak jak wspomniałam, mają 17, 25 mniej więcej stopień, mogą się te zmiany przejawić poprzez partnera, czyli waszego męża, kogoś istotnego w waszym życiu. Może to być taki okres stresujący i wyzwaniowy, tak jak wspomniałam, bo zaćmienie wypada opozycyjnie, czyli to jest opozycja, prawda? To jest oś znaków, czyli opozycyjnie do waszego ascendentu. No i to mogą być takie właśnie sytuacje z zewnątrz, tak? Coś, co będzie triggerem do waszych zmian. Ja kiedy miałam 2 lata, 3 lata temu prawie, zaćmienia na tej osi, wtedy miałam całkowitą zmianę kariery. Wtedy żeśmy z Dorką postanowiły, że otwieramy Moon Sister. To była zmiana o 180 stopni. Nie? Tak. Jeżeli macie słońce w baranie, to zmiany, które będą przychodzić z zewnątrz, mogą być bardziej biznesowe, związane z pracą, związane z karierą, z waszym statusem społecznym. Natomiast ascendent i księżyc może pokazywać bardziej osobiste jakieś sfery osobiste i takie związane ze zdrowiem, z miejscem zamieszkania równie dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o zaćmienie lunarne, ja już je pokazuję, które się będzie odbywało w waszym drugim domu, czyli tutaj mamy opozycję księżyca do słońca, oś drugi, 8 dom, to jest pełnia, tak? To będzie pełnia i pełnia zawsze daje owoce tego, nad czym żeśmy pracowały wcześniej. I z racji tego, że tutaj mamy Jowisza przy Księżycu i mamy tutaj Rahu, czyli węzeł północny inicjujący, można to interpretować w ten sposób, że to zaćmienie będzie bardziej korzystne dla was, ponieważ Jowisz i Rahu dają dużo, dają rozwój, dają pęd, dają taką mobilizację do tego, żeby coś takiego materialnego się też przejawiło. A drugi dom, czyli ten dom tutaj, gdzie jest byk, bo zaćmienie jest w byku, jest domem pieniędzy, finansów, swoich zasobów. Może w coś na przykład inwestowałyście wcześniej i w tym momencie dostaniecie owoce tej inwestycji, tak? Czyli to mogą być pieniądze, na przykład zainwestowałyście 5 lat temu w działkę i właśnie ją teraz sprzedajecie i z dużym zyskiem, to może być coś fajnego, ale to może być też inwestycja czasu, to może być inwestycja zaangażowania, może pracowałyście na przykład nad poczuciem materialnego bezpieczeństwa i jest szansa, że w tym momencie poczujecie, że przedpracowałyście na przykład jakieś blokady finansowe. No bo drugi dom mówi o wartościach nie tylko materialnych, ale też takich nienamacalnych, tak? Czyli może to być układ, który poprawi gdzieś tam waszą sytuację finansową i da wam wzrost na koncie, tak? Miejmy nadzieję, że nie wzrost debetu. Wzrost Ale na jak koncie. widać, zaćmienia nie muszą być bardzo złe. Słuchaj, nie muszą. Znaczy to akurat można powiedzieć, że jest pozytywne zaćmienie, chociaż każde zaćmienie jest przeznaczeniowe i niekontrolowane, co nas straszy, tak? Drugi dom to też jest sposób jedzenia, to jest twarz, zęby, czyli nasz wygląd i może tu być poruszony temat tego, co konsumujesz, tego, co wsadzasz do ust, tak? Czyli na przykład będziesz musiała zmienić swoją dietę. No, albo będziesz coś zmieniać radykalnie w swoim wyglądzie. No, nie wiem, pójdziesz na operację nosa i dzięki temu wzrośnie twoje poczucie własnej wartości. Bo drugi dom to jest poczucie własnej wartości, tak? Więc jakby why not, nie? Tylko nie idź na tę operację koło zaćmień. Dobra, słuchajcie. Możemy się obudzić nie ze swoim nosem, rozumiem. Tak, albo z nosem na czole. Mamy byka.
mamy byka, wracam do solarnego, przełączam na solarne zaćmienie, które będzie się odbywało 14 października, przypominam. I to jest duża zmiana w temacie zdrowia. Tutaj mamy koniunkcję Słońca i Księżyca. To jest nów, a każdy nów daje nowe początki. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, węzeł południowy Ketu nakazuje odrzucić coś zostawić. Więc jeżeli niedostatecznie się na przykład skupiałyście na swoim ciele, na swoim wewnętrznym i na swojej wewnętrznej i zewnętrznej kondycji fizycznej, samopoczuciu, zaćmienie będzie chciało postawić was we właściwym miejscu, tak, żebyście po prostu się otrząsnęły i zajęły sobą. Tyczy się to również rutyny dnia. Jeśli na przykład nie zachowywałyście balansu między pracą a domem, a odpoczynkiem, zaniedbywałyście sen, ponieważ opozycyjnie mamy 12 dom, a 12 dom to jest dom śnienia. Mówimy tu o czasie dla siebie, jakiejś... nie ukochałyście dostatecznie swojego zdrowia, tak, to zaćmienie może zwrócić uwagę właśnie między innymi na to, że trzeba będzie zadbać o siebie. Być może, że trzeba będzie zmienić radykalnie sposób jedzenia, być może, że trzeba będzie wdrożyć jakieś ćwiczenia, jakąś suplementację, w ogóle całkowicie zmienić rutynę dnia. Ja nie mówię o takim pitu, tak? To są naprawdę duże zmiany. No, nie wiem, zaczyna ci wysiadać kręgosłup, musisz zacząć ćwiczyć, tak? Musisz zacząć poświęcać swój czas i skupiać się na swoim zdrowiu. To jest też dobry moment, żeby zrobić detoks, tak? Czyli na przykład będę chciała, nie wiem, odejść od social mediów, będę chciała więcej spacerować i chodzić, uprawiać, nie wiem, spacery albo zacząć biegać. To są duże zmiany, jeżeli chodzi o temat zdrowia. Albo pójść, nie wiem, regularnie się przebadać, tak? To są jakieś takie postanowienia nasze wewnętrzne. I to są nowe początki, ale trzeba będzie coś odrzucić, czy na przykład czegoś zrezygnować. Być może, że nie będziesz musiała, być może, że nie będziesz mogła już pracować tak, jak pracujesz, być może, że nie będziesz mogła ćwiczyć tak, jak ćwiczysz, tak? Albo mieć takiej rutyny dnia, spać, nie wiem, do godziny, nie wiem, tam 9, tylko będziesz musiała rano zrywać się na jakieś ćwiczenia, bo będziesz musiała zadbać o swoje zdrowie. Trzeba będzie coś poświęcić. Że jeżeli chcemy zadbać o swoje zdrowie, to zwykle, kiedy wdrażamy coś nowego, musimy porzucić coś starego, tak? Jeżeli zaczynamy właśnie nową dietę na przykład, czy robimy jakiś detoks, to musimy porzucić sietowe jedzenie, zmienić te nawyki, odrzucić to, co nam nie służy, żeby przyjąć to, co nam służy, więc jakby fajnie jedna zmiana drugą pociąga i chyba dobrze by było to wykorzystać faktycznie na wprowadzenie takich nawyków, które są dla nas wspierające. Wiesz, to też mogą być takie grube rzeczy, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale na przykład, nie wiem, no możesz się dowiedzieć, że masz, kurczę, nie wiem, problem z płucami, bo na przykład jarasz pety, tak? No i kurczę, czas się ogarnąć i czas zrobić detoks i czas po prostu rzucić te papierosy. I to może tyczyć się tak naprawdę wszystkiego. Być może, że będziesz musiała zacząć pić regularnie wodę, bo właśnie zaniedbujesz nawadnianie swojego organizmu i tak dalej, tak? Jakby tu nie chodzi o konkretne scenariusze, ja to zawsze powtarzam, zresztą my to zawsze powtarzamy, tak? Tu nie chodzi o konkretne scenariusze, my tu podajemy tylko przykłady, ale tu chodzi o jakby zrozumienie i poczucie tej energii, którą niesie to dane zaćmienie, tak? Ta dana przestrzeń w naszym horoskopie. Być może w ogóle dla osób, które na przykład wspomagają się jakimiś substancjami chemicznymi, na przykład biorą proszki przepisane od lekarza i chcą z nich zejść, tak, bo czują, że to jest dobry moment, jest to dobry moment, tak? Będzie to dobry moment, przypominam, to się będzie realizować na przestrzeni roku. Być może, że będzie taka sytuacja, że będziesz mogła zejść na przykład z tych środków farmakologicznych, tak, które cię wspierają. Dobrze, co jeszcze? W ogóle 6. dom to jest również dom pracowników i zatrudnienia, tak? Więc może być jakaś rezygnacja z jakiejś współpracy, zmiana pracy, zwolnienie kogoś na rzecz zatrudnienia kogoś innego, na rzecz przebranżowienia się, zajęcia się czymś nowym tak naprawdę. Co jeszcze tu może być w 6. domu?
Być może, że będziesz na przykład, nie wiem, zatrudniać panią do sprzątania, bo stwierdzisz, kurczę, że nie dajesz rady i że na przykład chcesz poświęcić więcej czasu dla siebie albo dla rodziny, albo na pracę. Tak? I się po prostu zajeżdżasz. To na przykład tak jak my, żeśmy zdezerfikowały, jak to się mówi, weź mi pomóż. Dywersyfikowały? Dokładnie tak. Swoją pracę i na przykład w pewnym momencie żeśmy zmniejszyły ilość odpisywań na nasze DM-ki, bo widziałyśmy, że jest to po prostu nieowocne, z całą miłością i szacunkiem dla wszystkich, co nas słuchają, tak? Ale my po prostu ten czas mogłyśmy poświęcić na inną, bardziej wartościową pracę, która by gwarantowała wam wzrost, czyli praca nad szkoleniami, nad e-bookami, tak? I dzięki Bogu wspiera nas Marteczka. My oczywiście też tam odpisujemy, jakby jesteśmy obecne oczywiście, ale jednak mogłybyśmy równie dobrze sama, wiesz, Dorka odpisywać całymi dniami i by to Tak było jest. za mało, nie? Tak. To jest mniej więcej ten temat. Więc zastanów się, w jaki sposób możesz usprawnić swoją pracę. Mamy następnie lunarne zaćmienie, które odbywa się w waszym pierwszym domu. Tu mamy księżyc w byku, opozycyjnie do Słońca. I również te osoby, które mają nie tylko ascendent od 1 do 10 stopnia mniej więcej, ale też właśnie słoneczko albo księżyc mogą odczuć to zaćmienie bardzo bezpośrednio. I pierwszy dom to są bardzo duże zmiany w ogóle, jeżeli chodzi o nasze przeznaczenie. To może być duży wzrost, ponieważ przypominam, mamy tu Jowisza, mamy tutaj węzeł północny, które dają rozwój, które dają dużo, więc oczywiście może to się tak przejawić, że nawet, nie wiem, przytyjemy, bardzo dużo przytyjemy, ale to nas do tego zmobilizuje, że będziemy na przykład chcieć zmienić radykalnie swój sposób odżywiania i dbania o swój organizm. Pierwszy dom to też jest dom, to jest nasze ciało, tak? To jest dom naszego ciała. Więc tutaj jest duży nacisk na zdrowie i na kwestię zadbania o siebie. Ale pierwszy dom to też są nasze talenty, więc może być tutaj rozwój jakiś finansowy przy słońcu, może być kariera, finanse, status społeczny, jakaś ekspansja w biznesie, tak jak było to w moim przypadku, kiedy Moon Sister się pojawiło w naszych sercach. Może być tutaj też jakaś zmiana związana przy słońcu z ojcem, z szefem, z jakimś dziadkiem, z kimś, kto jest ważny w naszym życiu. Tak jak mówię, nie musi to być zła zmiana, tak? Może być to bardzo pozytywna zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o księżyc, stawiamy tutaj głównie nacisk na rodzinę i na miejsce zamieszkania. Możliwa jest nawet relokacja. Tutaj dla paru znaków tak naprawdę będzie możliwa relokacja i zmiana miejsca zamieszkania na zasadzie, nie wiem, sprzedaję ten dom, kupuję gdzie indziej, przenosisz się do innego miasta, lub kupuje coś większego, tak? No bo Jowisz daje dużo, Rachu daje dużo, daje szybko bardzo, więc może być to jakaś nagła decyzja albo nagła okazja. Następnie mamy, słuchajcie, o Jezu, najpierw zmienię znak. Bliźniak. Mamy bliźniaki. Znam jakiegoś ascendentalnego bliźniaka? Ja jestem ascendentalnym bliźniakiem. Duża zmiana w 5. domu. To jest temat miłości, słuchajcie. No i jak ty to czujesz, Sarciu? Jak to z tobą rezonuje? Słuchaj, znaczy, bo w ogóle każdy dom i każda sfera w horoskopie, każdy dom w horoskopie ma różne znaczenia. Nie tylko i wyłącznie znaczenie, jakby jedna rzecz i koniec, tak? To jest jakby szerokie znaczenie. Miłość jest jedną z nich. Natomiast mogą to być zakończenia pewnych związków, ponieważ przypominam, że tu jest Ketu, który coś zabiera, który każe nam dokonać pewnego poświęcenia i złożyć pewną ofiarę. Więc możemy tu coś porzucić, kogoś porzucić, z kimś się rozstać na rzecz poznania kogoś nowego albo otworzenia się na jakieś inne nowe partnerstwo. Możemy też odrzucić jakieś przeterminowane i sabotujące przekonania odnośnie miłości i budowania związku, partnerstwa. Może się pojawić ktoś nowy. Tutaj jest kwestia poprzednich wcieleń, bo jest Ketu, czyli ktoś przeznaczeniowy z przyszłości staje na naszej drodze. I jest to energia pasywna, czyli możemy się spodziewać czegoś, co nas po prostu zaskoczy i przyjdzie do nas samo.
Natomiast mogą to też być nowe początki, jeżeli chodzi o dzieci i ja bardziej to czuję w ten sposób, tak? U mnie to zaćmienie jest mocno, w ten sposób się przejawia. Może to być ciąża u kogoś, kto, nawet ktoś, kto nie planował ciąży, może być ciąża, może być nowy członek rodziny, ale w ogóle ogólnie zmiany. Może na przykład dziecko się wyprowadzić z domu, bo na przykład na tyle dojrzało, że wyjeżdża gdzieś na studia albo idzie na swoje, co daje jakieś wzrosty dla nas, jakieś profity, tak? Nie wiem, ciężko jest mi sobie teraz wyobrazić, nie wiem, jesteśmy dumne z tego, że nasze dziecko sobie tak pięknie daje radę, albo że tak pięknie się rozwija. Albo nie dogadywaliśmy się ze swoim dzieckiem pod jednym dachem i nagle nasza relacja zaczyna wzrastać, nie? I zaczynamy jakiś w ogóle kompletnie nowy rozdział w życiu. I u mnie, u mojej córki się to tak przejawia, że ona bardzo mocno, jedna i druga zresztą córka, bardzo mocno się... Usamodzielniły Tak ostatnio. jest, dokładnie. Ja myślę, że to będzie tylko i wyłącznie się zacieśniać w następnych miesiącach, no bo to solarne zaćmienie będzie się przejawiało przez następny rok. Do roku tak naprawdę. 5. dom to są też okazje biznesowe, ponieważ to jest samozatrudnienie, to jest duża kreatywność, to są pomysły, to mogą być niesamowite przekazy z góry. Nie wymyślisz tego, tylko wręcz po prostu to ci spłynie, tak? To są błyskotliwe jakieś rozwiązania, zaangażowanie się w coś, czego jeszcze nie ma, co może być przełomowe, unikatowe, ale dobrze wiemy, że my będziemy nad czymś takim pracować, tak? I to też może się zrealizować do roku. Kurczę, był plan, że w styczniu albo w lutym. Może po prostu będziemy to jeszcze przez rok rozwijać i dodatkowe rzeczy tam dokładać. Tutaj tego się trzymajmy. Natomiast pamiętajcie, że nie musi się to zadziać tu i teraz, tak? To nie chodzi o to, że coś ma się zadziać w dniu zaćmienia. Ja myślę, że wiele osób może myśleć, że to tak właśnie działa, więc to jest ważne, żeby to podkreślić. Ja to chyba na samym początku powiedziałam. Ja tak, mam tak. Tak? Powiedziałam? No dobrze. Tak. Ale to będę powtarzać regularnie. Tak, to nie jest tak, że jest zaćmienie, jest bach, jest zerówka i to się dzieje, o Boże, nic się u mnie nie zadziało, tak? Tylko obserwujmy tą sferę życia i siebie przez następny rok, a przy lunarnym zaćmieniu przez następne pół roku. Natomiast 5. dom to są też jeszcze, co to jest? Aha, to są jeszcze, słuchajcie, jakieś projekty, które mogą pomóc Wam wzrosnąć biznesowo. To jest też, 5. dom to jest też dom praktyk duchowych, więc według astrologii wedyjskiej, więc możecie dużo czasu poświęcać na rozwój duchowy, tak? Na coś, co Wam pozwoli wzrastać. I dużo energii tam kierować właśnie, jeżeli chodzi o praktyki duchowe. Być może, że medytacja będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla Was i pozwoli Wam wejść na w ogóle inny poziom kreatywności. 5. dom kreatywność, między innymi też i talenty. Jeżeli chodzi o zaćmienie lunarne, które będzie się odbywać w Waszym 12. domu, w moim też 12. domu, jest to w ogóle bardzo spirytystyczna przestrzeń w horoskopie i z Jowiszem i z węzłem północnym niektóre osoby mogą mieć bardzo, bardzo silną intuicję. Może się bardzo otworzyć ten kanał takich duchowych przekazów, z drugiej strony znaków, kontaktu z przewodnikami, możecie mieć prorocze sny, bardzo dużo takich, powinnyście obserwować dookoła, co się dzieje i czy nie dostajecie jakichś znaków, w którą stronę powinnyście podążać. I to jest też przestrzeń strat, bo 12. dom jest przestrzenią strat, ale można też tu bardzo dużo zyskać, więc ponownie coś trzeba będzie zamknąć, coś trzeba będzie odpuścić, żeby coś nowego powitać. Ja to interpretuję w ten sposób, że tu może odgrywać się przynajmniej u mnie i myślę, że u bardzo wielu osób bardzo duża praca z mindsetem. Czyli odpuścić jakieś przekonania, odpuścić jakieś blokady, przepracować coś, zanurkować do swojej podświadomości, aby otrzymać nagrodę. I to może być bardzo owocne zaćmienie dla nas, ascendentalnych bliźniaków. Być może, że też trzeba będzie jakieś uzależnienia porzucić od jedzenia, od chemii, od drugiego człowieka, od social mediów, od seksu też. Ja nie wiem, jak ty sobie z tym poradzisz.
Wiesz co, aż popijesz. W każdym razie 12 dom to jest dom takich spraw ukrytych, więc może coś wypłynąć w perspektywie tego pół roku. Przypominam, bo to jest zaćmienie lunarne, które zmusi albo was triggeruje do tego, żeby popracować nad swoim mindsetem. Tutaj was zapraszam do tego, żeby na przykład popracować z Pauliną albo z Mariuszem, z Pauliną przy regresingu, natomiast z Mariuszem, aby popracować z podświadomością i na przykład oczyścić się energetycznie, oczyścić jakieś zablokowane traumy. W ogóle 12 dom, słuchajcie, to też jest bardzo, ale takie bardzo dalekie podróże, co też u nas będzie się przejawiać, tak? Które są life changing, czyli są bardzo, bardzo znaczące. Ja myślę, że ta nasza podróż, którą będziemy odbywać, będzie bardzo ważna. O ile, Sarciu, zabukujemy hotele, bo ciągle nie mamy w ogóle miejscówki do spania, bo ciągle nie mamy na to przestrzeni i tak podejrzewam, że dlatego będzie taka ważna, bo przyjedziemy z plecakami i się okaże, że będziemy musiały nocować spać na plaży. Także na pewno będzie bardzo ważne. Słuchaj, no miejmy nadzieję, że nam się uda jednak zabukować. Tak, ale masz rację, tak, faktycznie. Tak, cały czas sobie obiecujemy, dobra, to jutro, to pojutrze, tak. to dzisiaj. Tak. No. No dobra, słuchajcie, to żeby zejść ze mnie w takim bądź razie. Ascendentalne raki. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Nów, czyli koniunkcja Słońca i Księżyca, odbywa się w waszym 4. domu. Czyli temat zaćmień będzie dotykał domu, rodziny, nieruchomości. Jeżeli również macie Słońce albo Księżyc właśnie w stopniach 17-25, również będziecie odczuwać to zaćmienie. I duże zmiany właśnie w tematach w życiu osobistym na przestrzeni roku. Słońce, Księżyc, już powiedziałam, tak? Natomiast może się pojawić nowy członek rodziny, bo to jest nowe początki, ale Ketu coś nam zabiera. Czyli na przykład, jeżeli pojawia się nowy członek rodziny, to wszyscy dobrze wiedzą, że nagle kończy się czas dla siebie, na przykład, tak? Albo kurczę, przespane noce, czy jakkolwiek to możemy interpretować. Więc to nie muszą być jakieś straty na zasadzie, Boże, ktoś umrze, ktoś odejdzie, w ogóle coś stracę, w ogóle będzie dramat i kryzys, tylko jakaś część tego, co było odejdzie. Tak, dokładnie. I zrobi przestrzeń na nowe. Możliwy jest zakup jakiejś nieruchomości, przeprowadzka, jakiś powiedzmy remont, czyli również rezygnujemy z jakiegoś komfortu na rzecz tego, żeby później było ładniej albo lepiej, tak? Coś tutaj, jakieś zmiany, jeżeli chodzi o relacje na przykład. Pamiętajmy też, że Ketu niesie energię poprzednich wcieleń, więc nawet jeżeli pojawi się jakiś członek rodziny, to możemy czuć, że jest to kontynuacja jakiegoś wcielenia przeszłego. Tak? Możemy to po prostu czuć i wiedzieć. Może jakaś sytuacja w waszej rodzinie była niewyjaśniona, może były jakieś kłótnie, może były jakieś niedogadania i coś trzeba wyjaśnić, coś trzeba posprzątać i może mieć to swój dobry czas, tak, żeby uwolnić jakieś napięcia, czyli widzicie, rezygnujemy nie z czegoś fajnego, dobrego, tylko czegoś, co było wrzodem na dupie, tak, czyli rezygnujemy jakby wychodzimy z tej strefy komfortu i na przykład wyciągamy do kogoś rękę, uwalniamy napięcia, uwalniamy nieporozumienia i dogadujemy się na przykład z jakimiś członkami naszej rodziny. Co mamy dalej? Jeżeli chodzi o zaćmienie lunarne, które będzie miało miejsce 28 października. Zaćmienie lunarne będzie się odbywało w waszym 11 domu. Tak, to jest 11 dom w Byku przy akompaniamencie Jowisza i tu jest węzeł północny, węzeł Rachu. Tutaj są poruszane tematy przyjaźni, znajomości, ludzi, którzy mają podobny system wartości co wy, podobną wizję życia co wy. Nowe znajomości mogą się przejawić na miejsce starych, czyli ktoś po prostu nagle się pojawia w naszym życiu, natomiast jest to pełnia,
a pełnia jest jakby, przynosi owoce naszych starań z przeszłości, tak? Czyli może przynieść kogoś z przeszłości faktycznie, kogo znałyśmy dawno, dawno temu, albo kogoś, kto przychodzi do nas z poprzedniego wcielenia. Mogą to być osoby, które się pojawiają po to, żeby nam pomóc w czymś, coś nam dać, ponieważ 11 dom to jest dom dobroczyńców, popleczników, czyli stają na naszej drodze, żeby nam, wiesz, czasami, Dorka, wystarczy jedno zdanie, tak? I coś Tak, nam po prostu ktoś otwiera, tak jak Mareczek Dorki kiedyś mi otworzył jedną szufladkę w głowie. I ja myślę, że to było, ja tego nie sprawdzałam, ale to było life changing dla mnie, a to była zwykła rozmowa, jak my sobie takie pitu uprawialiśmy, tak? Tak. I on mi powiedział, ale Sara, ale ty możesz jakby... Możesz to zrobić, ale ty możesz to zrobić, tak, bo wtedy rozmawialiśmy o moim domu, ale co ci stoi na przeszkodzie? I w ogóle mi jakby nowa klapka się otworzyła. O kurde, faktycznie, przecież ja faktycznie mogłabym się przeprowadzić. Kiedyś to było dla mnie takie nierealne, bo w takim pudełku żyłam, że ja jestem dziecko blokowe i tylko w bloku jest dla mnie miejsce do mieszkania i nagle jak to dom? Ja mogę wybudować dom? Nie zdawałam sobie z tego wcześniej sprawy. Więc czasami wystarczy jedno zdanie, ja zawsze będę przytaczać tą historię z Mareczkiem. I on we mnie uruchomił coś takiego właśnie bardzo spektakularnego, więc to może być właśnie jakiś człowiek, który coś wam powie, albo ktoś na przykład na nie wiem, social mediach, na którego wpadniecie, coś obejrzycie, jakiś podcast, jakiś warsztat. 11 dom to też są social media, więc nie musicie kogoś spotykać fizycznie, możecie po prostu spotkać kogoś na zasadzie w internetach, tak? Jowisz daje dużo, Rachu daje takie namacalne i materialne efekty. Jowisz nas mobilizuje do tego, żeby wzrastać. To może być też jakby dostanie się do grup ludzi, którzy mają nam pomóc i być trampoliną w naszym życiu. Tak jak my na przykład teraz też studiujemy pewną dziedzinę życia, która jest dla nas bardzo istotna i też jakby weszłyśmy w całkowicie nowe środowisko, które będzie dla nas takim środowiskiem do rozwoju, nie? Do wzrostu, co jakby w przyszłości będzie dla nas dawało profity. I w ogóle 11 dom to też są długofalowe plany, cele, projekty, więc jako że to jest pełnia, możecie otrzymać jakąś nagrodę albo możecie otrzymać jakieś wyróżnienie za jakiś projekt, za jakąś pracę, którą żeście wsadziły wcześniej. I tym samym coś ustalić na przyszłość, tak? Ponieważ jest Jowisz, ponieważ jest Rachu. Czy jakieś bonusy, jakieś podwyżki, uznania od kogoś ważnych, jakieś tytuły mogą się pojawić. Dorotko, bardzo, bardzo ci współczuję, że to nie jest twoje zaćmienie, bo ty lubisz certyfikat. To prawda. To nie ja, to moja 7 z klucza wcielenia. Przepraszam bardzo. Tak. Ja nie mam Muszę ją zaspokajać, żeby była szczęśliwa. Dobra, co my mamy tutaj dalej? Słuchajcie, jedziemy do Lwa. O! Ej, dobra, jedziemy do Lwa. Kto jest Lwem? Ja. Tak, ty jesteś Lwem. Ja jesteś Lwem. Ascendentalnym. No i właśnie tak jak wspomniałam, biznesowe przestrzenie będą poruszane. 3 dom, proszę bardzo. 3 dom, koniunkcja Słońca i Księżyca. 3 dom to jest nów, więc nowe początki, ale z ketu, więc coś będziesz musiała, Dorotko, odrzucić, czyli na przykład będziesz musiała odrzucić komfort albo wolny czas na rzecz jakichś nowych projektów. Ja już to dawno odrzuciłam. To mnie w ogóle nie zdziwi. To check this out, jeszcze wszystko przed tobą, poczekaj. Natomiast pamiętajmy, że nów, czyli zaćmienie solarne będzie się przejawiać w waszym życiu do roku czasu. 3 dom to jest wszystko, co jest powiązane z komunikacją w mowie i piśmie. To jest biznes, to są kręgi współpracy, to są ludzie, z którymi pracujemy, jakieś małe grupy, tak? Obszary działań, marketingu, reklamy, handlu, negocjacji, także jakby podnoszenia też swoich kompetencji, ale w taki bardzo przyziemny sposób, czyli na przykład, nie wiem, zaczynamy tworzyć nowe wideo, zaczynamy inwestować w nowy sprzęt, nie wiem, wychodzimy na YouTube, Dorotko, wiesz o co chodzi? Takie właśnie wychodzimy na YouTube. Nie, no. Chyba, że to będzie nasz pierwszy filmik. I ostatni.
No widzisz, no jakbyśmy na przykład zdecydowały, żeby wyjść na YouTube, to bardzo by się wpisywało, ponieważ to jest nowy, spektakularny początek, natomiast przy ketu coś trzeba będzie odrzucić. Może po prostu będziemy mniej obecne na Instagramie, a bardziej przerzucimy się, wiesz, na YouTube. Na YouTube. Na przykład. Słuchajcie, jeżeli oglądacie to na YouTubie, to znaczy, że Że się odpowiednie zadziało. ziarenko wpadło do odpowiedniej szufladki u Sarci w głowie. Natomiast tak, ja to bardziej linkuję z tym, że jeżeli chodzi o poświęcenia, może to być właśnie poświęcenie swojego wolnego czasu, jakiegoś komfortu. Masz jakiś? Słucham? A masz jakiś? Czy ty mi ciśniesz? Poczekaj, Nie, my no bo rozmawiamy o tobie. zapomniałam, że to ja. Słuchaj, odrzucić wolny czas, to już po prostu byłoby niesamowite, słuchaj. No, zważywszy, że wczoraj o 22 z kawałkiem wstałam od komputera, no to... Ale pamiętaj, że to się tylko do roku czasu. Ale wiesz co, bo to jest cykl zaćmień. To jest cykl zaćmień, więc ja musiałabym zobaczyć, czy dla lwów przypadkiem wcześniej również w trzecim domu nie było zaćmień. Także to jest, wiesz, to jest coś, co się kontynuuje tak naprawdę. Przerażasz mnie, możesz znaleźć jakąś inną interpretację, słuchaj, tego układu dla mnie, bo nie chcę się tego wolnego czasu pozbywać, którego i tak już nie mam. Słuchaj, no ciężko Aczkolwiek tak będzie. jak rozmawiałyśmy, Sarciu, zobacz, weszłyśmy w nowy cykl nauki, nową dziedzinę. Tak. I prawda jest taka, że co weekend od paru tygodni jesteśmy w szkole, nie mamy nawet jednego weekendu wolnego, więc kontynuując to jakby w następnym roku, może być tak, że faktycznie no, dalej będę poświęcać weekendy, żeby móc cię spotykać w szkole, więc słuchaj, no jakby Słuchaj, nie no było. może tak być. Natomiast wisienką na torcie tego układu jest to, że Czyli jest jednak coś pocieszającego. tak, Dawaj tą pocieszkę. że nowe inicjatywy mogą przynieść wzrost, może przynieść wzrost materialny. Może przynieść wzrost... Umówmy się, jeżeli poświęcamy czas i swój wolny czas i jakiś komfort, to dobrze by było, żeby chociaż była ta wisienka na torcie, bo inaczej to w ogóle bez sensu. Więc życzę nam tego, żeby to faktycznie było z profitem. Prawda? Życzę nam tego wszystkie lewki z ascendentem w lewku w sensie. No właśnie, słuchajcie, co by wam tutaj jeszcze pocieszającego powiedzieć? Może jeszcze jedną wisienkę wygrzebiesz w tym torcie. Słuchaj, żeby dalej. Mogą się pojawić ludzie z przeszłości, no bo to też jest takie, to jest otoczenie znajomych w trzecim domu, to jest dom społeczny, więc mogą się pojawić ludzie z przeszłości, jakieś wznowienia lub rozpoczęcia od nowej jakiejś współpracy. Więc możemy na przykład nawiązać współpracę z kimś mega kreatywnym, mega fajnym, kimś, kto na przykład będzie za nas montował filmiki. Na przykład na social media. Jakieś po prostu zajebiste, fajne i będzie robił to lepiej od nas, a my będziemy tylko się cieszyły, że ktoś tak pięknie dla nas wykonuje pracę i przynosi to owoce, tak? Więc to może być coś takiego. W ogóle to może być też zatrudnienie, współpraca, kooperacja z kimś z zewnątrz. To też jest wznowienie wiedzy. Czy ty wznawiasz swoją wiedzę? No w sumie tak, wznawiasz swoją wiedzę. Znaczy jakby pogłębiasz ją, o może w ten sposób, tak? Pogłębienie wiedzy, pogłębienie wiedzy, talentów, które już masz z poprzedniego wcielenia, bo umówmy się, ty się nigdy nie uczyłaś numerologii, ty sobie ją po prostu przypominałaś, tak? Prawda. Poza tym kontynuacja drugiej części Podróży Duszy, prawda? Czyli jakby... Ojej, faktycznie, masz rację. No, tak, masz rację. To jest ten projekt, Dorka. Kurczę. Widzisz, kurczę, co nasze to dwie głowy, to nie jedna twoja, ani moja. Widzisz, ty pomyślisz, a ja powiem, a ty pomyślisz. Tak jest. Nasza maksyma, kurczę, od kilkunastu lat. Ale ja tutaj dam przykład mojej cioci, ponieważ ja ci już opowiadałam ten przykład. To moja ciocia, która w pewnym momencie swojego życia, i to było naprawdę bardzo późno, nie wiem, powiedzmy koło 40, tak, postanowiła, że zacznie się uczyć języka francuskiego, ponieważ ten francuski za nią łaził cały czas. I słuchajcie, i ona naprawdę w ciągu roku wciągnęła ten język nosem. No można powiedzieć, że ona sobie go po prostu przypomniała, tak jak Dorka numerologię.
do tego stopnia, że ona została tłumaczem przysięgłym. Więc to po prostu był taki szok. I później, jak ona była u osoby, która zajmowała się poprzednimi wcieleniami, była wiedźmą, czyli tą, która wie, dowiedziała się, że ona była zakonnicą w poprzednim wcieleniu, właśnie mieszkającą na terenie Francji, więc tak naprawdę ten francuski to była po prostu kwestia tylko przypomnienia sobie tej wiedzy, a nie nauczenia się jej od zera. No? Trzeci dom to też jest rodzeństwo, Dorciu, i to są bardzo duże zmiany u naszych krewnych, nie? Co jakby wiemy, że u twojej siostry będzie się również zadziewać, tak? Tak jest. Jedziemy dalej do lunarnego zaćmienia. Lunarne zaćmienie będzie się odbywać 28 października i będzie oddziaływać na was lewki w przeciągu 6 miesięcy. I teraz tak, będzie się zadziewać w 10 domu, dlatego powiedziałam, że tak bardzo biznesowo jest u ciebie. I również lewki, które mają księżyc lub słońce od 1 do 10 stopnia, odczują bardzo bezpośrednio to zaćmienie. Możliwy jest awans. Słuchaj, wyobraź sobie, wyższy status społeczny podyktowany pracą, ale też na przykład małżeństwem. Dora, więc się rozglądaj. Myślałam, że będziesz po prostu miała awansować. Słuchaj, no możesz wskoczyć zupełnie na inny poziom bycia mentorem, bycia nauczycielem, wyższy poziom rozwoju, możesz odnieść jakiś spektakularny sukces na przykład. Odpowiada mi to, biorę. Dobrze. Tak. Jakaś dzisienka, która cię satysfakcjonuje. Ale możesz też zmienić swoją karierę, słuchaj. Czyli na przykład... jednak ten YouTube. Niedoczekanie moje i twoje. No, w każdym razie to będzie zebranie owoców jakichś wcześniejszych wysiłków. Także tu tak naprawdę wszystko można zinterpretować, Dorotko, jeżeli chodzi o ciebie. I twoje zaangażowanie, twoja praca, twoja wiedza, twój wolny czas, twoje przekazy, twoje warsztaty, wszystko, twoje e-booki. Wszystko to, tylko pamiętaj, że to się będzie realizowało w ciągu najbliższego pół roku. Owoce zaangażowania, ale dobrze powiedziałaś o podróży duszy, to może być po prostu mega spektakularne. Nie? Jeżeli chodzi o ten warsztat. W ogóle o ten cykl warsztaty, bo to jest jakby podróż duszy 1 i 2, można powiedzieć, że to jest całość, która jest rozłożona na 2 części, bo nikt by 5 dni nie zdzierżył. Chociaż po 3 dniach dziewczyny mówiły, że one by tak mogły cały czas codziennie. Pytanie, czy my mogłybyśmy tak codziennie? No ja powiem szczerze, że już wymiękłam po tych 3 dniach faktycznie, tym bardziej, że jeszcze prowadziłam te warsztaty przecież zaraz po chorobie, więc dla mnie to był bardzo duży wysiłek energetyczny, ale z drugiej strony energia na warsztatach była tak niesamowita, że to było też jednocześnie takie ładowanie się i wszyscy żeśmy tak naprawdę skończyli te warsztaty bardzo, bardzo naładowani. Mega. Także mega. No. Życzymy sobie, żeby na drugim poziomie dokładnie tak samo było. Tak jest. I było tyle osób, ponieważ im więcej osób, tym wzajemnie jest się od kogo uczyć, tak? Bo tak jest. Jeszcze te osoby były bardzo otwarte. Bardzo. Co prawda warsztaty były, tam nie wiem, 150 osób się zapisało, było mniej, bo wiadomo fizycznie jakby mniej się pojawia na Zoomie. Ale i tak przez to, że była bardzo duża grupa, to fajnie się bardzo pracowało, tak? I można było się uczyć z czyichś przykładów. Zgadza się. Jesteśmy przy pannie, dobra, przechodzimy do panny. Przechodzimy do panny. A mi już po prostu język kołkiem staje w gardle. Dobra, mamy pannę. Czyli ile jeszcze nam zostało, Serciu? W ogóle liczyłaś? Boże, Dora, nie wiem. Dobra, to nie licz, bo jak ci język staje kołkiem, to... Panna to jest 6. znak, więc wiesz. Czyli jesteśmy prawie w połowie. Prawie w połowie jesteśmy, tak. Jeżeli chodzi o panny, to dla was to zaćmienie najbliższe 14 października będzie się odbywać w 2. domu. Koniunkcja Słońca i Księżyca, czyli nów. Nów jako nowe początki, które będą zarazem wymagały odrzucenia czegoś poprzez węzeł południowy. Czyli duża zmiana w obszarze finansów i posiadania. Możecie odpuścić sobie pewne rzeczy. Nów daje coś nowego, natomiast węzeł każe nam coś pożegnać, dać jakąś ofiarę.
Na przykład będziecie musiały zrezygnować z jednej pracy, żeby zatrudnić się w drugiej, tak? Na przykład Może być tak, że będę musiała na przykład sprzedać działkę, żeby kupić dom? wiesz co, sprzedać działkę, żeby kupić dom. Może być, może być. Czyli jest jakieś poświęcenie w tej kwestii finansowej, ale coś zyskuję, tak? Tak, może być. Tylko że nie starcza mi hajsu na koncie, więc muszę sprzedać działkę na przykład. Może być, tak. Ale w ogóle mogą być jakieś nowe dochody, nowe jakby źródła stabilizacji. Natomiast coś trzeba będzie zainwestować coś, żeby coś wyjąć, tak? Na takiej zasadzie. Może niestety to się przejawiać poprzez kryzysy. W ogóle zaćmienia są kryzysowe. Zaćmienia są kryzysowe i mogą one nami potrząsać. I możemy się straszyć, ale w efekcie będzie dobrze, tak? Co jeszcze? Dom drugi mówi również o poczuciu własnej wartości. Tak jak wspomniałam wcześniej przy poprzednich znakach, nie tylko jeżeli chodzi o wartości materialne i namacalne. Może przynieść kryzys na przykład w obszarze pytań, ile jestem warta, na co zasługuję. Może to nas mobilizować do tego, żeby podnieść swoje ceny na przykład, tak? Albo żeby zmienić jakieś sabotujące przekonania na nasz własny temat. Możemy na przykład podnieść ceny, ale mogą odejść klienci i na przykład będziemy musieli otworzyć się na nowych klientów, tak? No to jest jakieś poświęcenie, ale zarazem zyskujemy, bo na przykład zyskujemy klienta na przykład bardziej zamożnego, dajmy na to, tak? W efekcie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś nagle stanie przed faktem, że nie ma dochodów, straci pracę, zostanie zwolniony, coś się zadzieje, to pamiętajcie, że zaćmienia mają za zadanie postawić was na linii przeznaczenia. Czyli po prostu nie miałyście tu być, tak? To nie było wam pisane. To nie jest miejsce waszego geniuszu i rozwoju. Ten układ też może was zmobilizować do tego, żeby zmienić podejście do odkładania pieniędzy. Nie tylko do oszczędzania, bo nie mówimy oszczędzanie, przepraszam, tylko mówimy o odkładanie, czyli zainwestowania w coś. Zobacz, mamy poświęcenie, czyli na przykład, nie wiem, nie będę sobie czegoś tam kupować albo nie będę, nie wiem, z czegoś zrezygnuję, tak? Ale te pieniądze na przykład zainwestuję w srebrne monety, albo w złoto, albo podłożę na jakąś lokatę, tak? Co tam kto uważa. Oczywiście Ketu może przynieść również tematy z poprzednich wcieleń, tak? Więc na przykład wyrównanie jakichś poprzednich rachunków, zadośćuczynienie za przeszłe czyny, czyli trzeba będzie kogoś spłacić na przykład, nie? Dajmy na to. Jeżeli chodzi o drugi dom, to również jest to dom symboliczny byka, czyli twarz, wygląd, zęby, nasz tutaj głowa, można by powiedzieć, cała, tak? Głupio zabrzmi, jak powiem, trzeba będzie coś poświęcić, nie? Na przykład zmarszczki i pójść na botoks. Na przykład. Ale na przykład może być taka sytuacja, że trzeba będzie wymienić zęby. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale na przykład, tak? Czyli Czy jakiś implant pozbywamy albo coś, się może czegoś nie daj i Boże. coś wsadzamy. I to radykalnie zmienia na przykład nasze poczucie wartości, bo czujemy, że to był na przykład nasz ogromny kompleks, tak? Albo wpływa to w ogóle na nasz wygląd. Nie? Albo no i dajmy na to, może by to być na przykład operacja plastyczna. Może być. To są duże zmiany. To nie jest takie pitu-pitu. Jeżeli chodzi... Czyli nie usunięcie pieprzyka, tylko raczej wymiana Chyba, właśnie. że po prostu pieprzy był taki i kurczę był zajebistym kompleksem, tak? Ale jeżeli chodzi właśnie o symboliczny dom byka, czyli drugi dom, to może być sposób jedzenia. Mięso, palenie, niezdrowe jedzenie, coś poświęcić, lubię winko codziennie wieczorkiem, no to już nie, tak? Czyli zmiana diety może być tutaj konieczna. No i tak jak mówię, to może się zadziać poprzez kryzysy, tak? Idziesz do lekarza i nagle widzisz, że masz ciśnienie, kurczę, hiper, tak?
I lekarz mówi, że albo zmieniamy dietę, albo czeka nas jakieś, nie wiem, insulinooporność albo jakieś inne choroby i po prostu to Tak, znowu trafia to ziarenko do odpowiedniej szufladki i zmieniamy tak. coś w swoim życiu. To bardzo w ogóle wszystko, co mówisz, tak naprawdę rezonuje też z numerologią tych dni. Ja tutaj mogę się tylko ewentualnie odwołać właśnie do samego dnia, a nie do jakby całego tego korytarza i w ogóle tej przestrzeni rocznej czy półrocznej. Mhm. Natomiast tutaj jest cały czas, zarówno jeżeli chodzi o to solarne i lunarne zaćmienie, o tym, że coś porzucamy właśnie i coś nowego witamy. O. Mamy tutaj mocne jedynki tak naprawdę w tych datach, ale to jest 1 z 10, mamy 10 też w miesiącu Mhm. i z całości daty jest też 1, ale gdzieś jest to właśnie odradzanie. Też są piątki. Musimy pamiętać, że my już jesteśmy tak naprawdę w 8 roku uniwersalnym, już jest 2024. A ta Według piątka to jest, numerologii, tak? tak, a ta piątka to jest, to jest wibracja, która jest w połowie całej jakby numerologicznej linijki, można powiedzieć, od 1 do 9. Piątka jest na środku, w związku z czym to jest taka wibracja, która łączy przeszłość z przyszłością, tak, patrząc na to w ten sposób, ale też taka wibracja, która musi szukać harmonii pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Gdzieś ona musi się odnaleźć na środku, gdzieś musi być właśnie Mhm. ten balans. I tutaj znowu jest to, co ja mam poświęcić, Tak. ja powinnam poświęcić, żeby móc ruszyć do przodu. Więc jakby bardzo, bardzo fajnie tutaj to wszystko o każdym znaku, o którym mówisz, to gdzieś tam odnajduję właśnie w tych datach zaćmień, które się zadziewają właśnie w te konkretne dni. Nigdy nie przestanie nas zadziwiać astrologia z numerologią, jak one się ładnie łączą, nie? Nie, Nie. nie przestanie. Nie przestanie. Nie przestanie. A sprawdzałyśmy bardzo różne systemy przecież Oj, i tak. znamy wiele, wiele różnych systemów, nie tylko Jak i numerologię, astrologię. analizowałyśmy ogrom ludzi. Tak jest. I jednak ta numerologia z astrologią jakoś tak zawsze za łapkę się trzymają. Tak. Jedziemy dalej, słuchajcie, panny ascendentalne i lunarne i solarne, które mają ascendent Słońca i Księżyc od 1 do 10 stopnia. Lunarne zaćmienie, które odbędzie się 14 października, mogą bardzo mocno odczuć. I to będzie szczęśliwe zaćmienie dla Was, panienki. Z Jowiszem i z węzłem północnym daje wzrost i jako, że jest to pełnia, daje również efekt przeszłych wysiłków. Tak? Czyli daje owoce tego, o czym myślałyście wcześniej, w co się angażowałyście i z czym działałyście wcześniej. Może pojawić się temat podróży zmieniającej życie, bo 9 dom to są dalekie podróże. Temat relokacji, przeprowadzki, z Księżycem głównie, przeprowadzki, nowego miejsca zamieszkania, nowego domu, remontu, nowej jakości mieszkania, tak? Dajmy na to mieszkać, do tej pory z teściową i ona się nagle wyprowadza, tak? O, Tak będę za nam tobą przykro. tęsknić. No właśnie. Pozdrawiam moją teściową, jest naprawdę cudowną kobietą. Okej. Czego ja nie mogę powiedzieć o swoich. Ja jej nie pozdrawiam. Okej. Natomiast 9 dom to też dom nauczycieli, mentorów, coachów, doradców, osób, które prowadzą ludzi, które przekazują jakąś wiedzę. I to zaćmienie może być dla Was bardzo kluczowe. Dla Waszej przyszłości. Możecie też coś studiować, zdobywać nową wiedzę poprzez dokańczanie jakiegoś procesu nauki, albo powracania do jakiegoś procesu nauki, albo przypominania sobie jakiegoś procesu nauki, co może się przejawić tak naprawdę w przeciągu 6 miesięcy. Może to być też zmiana kierunku, może to być zmiana, przekwalifikowanie się na przykład, tak? Dokończenie jakichś studiów, które żeśmy dawno temu porzucili. Natomiast tu można bardzo wiele zyskać, ponieważ Jowisz daje rozwój, on daje zaglądanie za horyzont. Wzrastamy, bardzo wzrastamy, a Rachu to jeszcze tylko przyspiesza, bo on działa jak taki przeskok kwantowy, jak taka trampolina do sukcesu, więc bardzo fajne zaćmienie z racji tego, że robi trygon, to zaćmienie robi trygon do waszego ascendentu Słońca albo Księżyca, który się znajduje w Pannie. Jakaś na przykład batalia prawna, sądowa może się zakończyć, no bo tu są jakby zakańczanie, owoce przeszłych wysiłków, a 9 dom to sądownictwo, to są sędziowie, to jest prawo, tak?
I to może się zakończyć po waszej myśli. Możecie też spotkać jakiegoś nauczyciela, jakiegoś doradcę. Może stanąć na waszej drodze ktoś, kto zmieni w ogóle wasze życie i pomoże wypełnić waszą dharmę. Czyli nauczycielem może być na przykład Dorka. Dziękuję, Sarciu. No bo w każdym bądź razie 9. Teraz dom. liczymy się po wykładzie. 9. dom to jest dom dharmy. 9. dom to jest dom dharmy, to jest dom przeznaczenia. Czyli tego, co ci przynosi radość, pomaga innym i daje ci owoce w postaci też materialnych zysków, tak? Obfitości. Dorka. To jest dokładnie to, o czym będziemy mówić na Podróży Duszy 2. A czym jest w ogóle dharma? Ojejku, tak naprawdę dharma ma ponad 16 definicji, więc tych definicji Dobra, jest możesz bardzo powiedzieć dużo. jedną. No dobra, ale tak, jeżeli mamy ją streścić najbardziej precyzyjnie i tak można powiedzieć, że odpowiednio, no to jest przede wszystkim celem naszej duszy. Celem naszej duszy, ale dokładnie to, co powiedziałaś o tym domu, czyli ten cel przede wszystkim powinien jakby wykorzystywać nasze talenty, które zostały nam dane. One są wyjątkowe. Jeżeli je wykorzystujemy, to wtedy służymy innym i wtedy pojawia się obfitość. Także wszystko to, co powiedziałaś, tak naprawdę to jest dharma. Żyć zgodnie z dharmą to jest tak naprawdę żyć zgodnie z celem swojej duszy. Żyć zgodnie z planem przedurodzeniowym. A widzisz. No bo to jest tak naprawdę wydyjska interpretacja 9. domu. Natomiast moi mentorzy bardzo łączą te metody, które im widać, że działają i które z nimi rezonują między Ale dharma to astrologią jest w ogóle indyjską. słowo sanskryckie i ono Tak. jest używane przede wszystkim znaczy ono jest używane tak naprawdę w bardzo wielu filozofiach, ale to jest to znaczenie dokładnie, które ty powiedziałaś odnośnie 9. domu, Tego tak? domu. Już zapamiętam sobie, bo to też jest dla mnie, Tak. widzisz, nauka. Co my mamy dalej? Mamy, słuchajcie, wagę i ascendentalne, jak i solarne, jak i lunarne wagi w stopniach 17-25 bardzo odczują to solarne zaćmienie, ponieważ ono się zadziewa w waszym znaku, tak? I teraz pamiętajmy, że będzie się ono rozgrywać na przestrzeni roku. To nie jest coś, co się zadzieje w dniu zaćmienia albo dzień po zaćmieniu. I to są bardzo duże zmiany, które mogą przejawić się nawet, słuchajcie, w przeznaczeniu naszym, tak? To jest radykalna zmiana życia, zmiana gwałtowna w ogóle kierunku podążania. I to są rzeczy, które będą się same zadziewały, czyli bardziej będziecie jakby świadkiem zmian, które będą do was przychodzić. Niekoniecznie będziecie je inicjować. I mogą być te zmiany realizowane poprzez wstrząsy, poprzez kryzysy. Ascendent i księżyc w wadze. Jesteście teraz w takim okresie przejściowym, bardzo, bardzo ważnym dla was. Dlatego musicie zadbać o zdrowie, ponieważ pierwszy dom to jest nasze ciało, to jest nasze też samopoczucie, to jak nas widzą inni i wasz system odpornościowy musi się jakby przystosować do tej energii, bo to jest bardzo duża energia zaćmień, więc musicie zadbać o siebie i też o swój system nerwowy. Przy ascendencie i księżycu trzeba odpuścić dotychczasowy styl życia, zresztą przy Słońcu też, tak? Dotychczasową drogę życia. Może być to na przykład połączone z małżeństwem lub rozwodem, z nowymi inspiracjami, z karierą, kierunkiem, realizowaniem się. W astrologii mówi się, że jeżeli zaćmienia odbywają się na tej linii, czyli ascendent, descendent, jest to tak naprawdę jedna z najważniejszych linii. Druga to jest Imunceli i MC, czyli ta pionowa kreska. To zmienia się nasze życie tak naprawdę na wszystkich frontach życia. Ja tu ponownie wracam do mojego przykładu. W momencie, kiedy ja miałam zaćmienia właśnie, bo były zaćmienia w bliźniętach 2 lata temu, 3 lata temu, to mi się zmieniło życie radykalnie. Ja nagle zostałam postawiona przed faktem dokonanym, że moje życie, które wyglądało w sposób poukładany, już
nie będzie tak dla mnie działać. I to była sytuacja zewnętrzna, przyszedł COVID, tak? Był wstrząs, był stres, był to kryzys. Czy ja się wtedy bałam? Bałam się. Czy ja wtedy miałam nerwy, strach, lęk i w ogóle jakby mogłabym na tamtą chwilę określić, że to były bardzo wyzwaniowe momenty? Tak. Natomiast z perspektywy czasu jestem tak strasznie wdzięczna, że to się zadziało i tak bardzo dziękuję, że jestem tu, gdzie jestem i mogę mówić do was i mogę z Dorką nagrywać. Tak naprawdę my nigdy nie byłyśmy, Dorka, szczęśliwsze. Znaczy, przepraszam, że za ciebie powiem, ale wiem, że tak jest, tak? Tak. Jeżeli chodzi o swoją realizację. My po prostu czujemy, że jesteśmy w miejscu, w którym powinnyśmy być. Więc to są tego typu Zaczęłyśmy zmiany. żyć zgodnie z darmą. Zaczęłyśmy żyć zgodnie z darmą, dokładnie. I te zaćmienia niosą zmiany z poprzednich wcieleń, tak? Czyli to jest, kłania się podróż duszy 1. Poziom pierwszy. Tak, jeżeli chcecie do poziomu pierwszego zajrzeć, to jest on udostępniony, możecie na niego wskoczyć i on jest udostępniony w formie nagrywek, bo się odbywał w marcu, Dorka go prowadziła, to są 3 dni. Więc jeżeli chcecie zajrzeć do swoich poprzednich wcieleń i dowiedzieć się więcej, to możecie teraz skorzystać z tej okazji. Co dalej? Co mamy dalej? Nowe początki i tak po prostu, ja to będę podkreślać na maksa, totalne nowe początki. Co mamy dalej? Słuchajcie, o zdrowiu powiedziałam. Jeżeli chodzi o księżyc w wadze, to również zmiany mogą się zadziać w waszym domu i u jakiejś ważnej kobiety w waszym życiu, u waszej mamy, jakieś ważne emocjonalne sytuacje. Niekoniecznie złe, absolutnie nie. Natomiast tutaj temat mamy może być, jakiejś ważnej kobiety, tak, w waszym życiu, bo to nie może być równie dobrze babcia, może być podkreślony. Czyli odpuszczenie czegoś, zostawienie czegoś w tyle po to, żeby zacząć nowy rozdział. Jeżeli chodzi o lunarne zaćmienie, które będzie miało miejsce 28, października w waszym 8 domu, to jest zaćmienie, które może być kryzysowe. Ogólnie wagi mają teraz taki wyzwaniowy, można powiedzieć, czas. Zresztą zawsze, kiedy węzły przenoszą się do naszych znaków zodiaku, tak? Czyli w tym przypadku właśnie wagi i barana, to my odczuwamy wstrząsy. Tak? I to mogą być psychiczne kryzysy, mogą być jakieś transformujące zmiany na bardzo głębokich poziomach. To mogą być zmiany poprzez jakiś szok, poprzez coś nagłego. Natomiast jeżeli chcemy tą energię jakby wykorzystać na naszą korzyść, ponieważ podkreślam, że lunarne zaćmienie jest dość pozytywne, ponieważ Jowisz jest tutaj, ponieważ jest strachu tutaj, a one dają wzrost, dają nowe możliwości. A 8 dom to jest dom okultystyczny, więc możemy na przykład, nagle mogą nam się odpalić poprzez jakieś przebudzenie duchowe, a zwykle przebudzenie duchowe jest wyzwaniowe. Jak to ty ładnie, Dorotko, mówisz, nie dzieje się na macie jogowej, tak? Tylko poprzez jakieś tam trudne, wyzwaniowe doświadczenia. Tak, wtedy, dokładnie. kiedy jesteśmy w najczarniejszej. No, więc tu może coś po prostu bardzo jakieś takie talenty mogą wam się odpalić. Możecie coś dostrzec, możecie chcieć się uczyć astrologii, numerologii, zgłębiać tajemnice, mieć jakieś wglądy, pracować z energią. Dużo tak naprawdę rzeczy tutaj się może zadziać. Możecie też przepraszam, to nie jest nagle, bo to jest pełnia, więc to są jakby owoce waszych przeszłych starań. Możecie skończyć jakiś proces uwalniania swoich traum. Możecie zakończyć na przykład cykl wizyt u psychologa, tak? Możecie skończyć swoją terapię, możecie coś zrozumieć. Coś może do was bardzo dużego przyjść. 8 dom to też są zasoby innych ludzi. Więc zasoby innych ludzi to nie tylko jakby talenty, pieniądze, ale też czas, jakaś wiedza może do was przyjść i może spowodować, że bardzo wzrośniecie. Będzie to dla was trampolina do wzrostu do czegoś nowego. 8 dom to też dom seksualności, więc może to być też ciąża. Ale to może być też dziedziczenie, tak? To może być też jakiś spadek, zyski poprzez właśnie otrzymanie czegoś od kogoś.
Co my mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, Skorpiona. Skorpion, 14 października. 14 października nów będzie się zadziewał w waszym 12 domu w Wadze. I zaćmienie 14 października, w ogóle 12 dom to jest dom odpuszczenia, tak? I tak samo Ketu będzie was zmuszał do tego, żeby coś odpuścić. Mocniej to będzie wybrzmiewało, tym bardziej, że mamy i 12 dom, i mamy Ketu w 12 domu. Tak? Czyli jakieś niezdrowe uzależnienia, przyzwyczajenia, jakieś schematy. Nie musi to być fizyczne uzależnienie, może być to psychiczne uzależnienie, ponieważ 12 dom to jest dom kryzysów uzależnień, właśnie jakichś takich rzeczy, które nas odseparowują od świata zewnętrznego. Więc to może być to początek okresu odpuszczania jakichś przywiązań co do kogoś, co do czegoś. Tak? Ale nów daje nam nowe początki, nowe możliwości, więc zaczynamy dostrzegać coś, czego nie dostrzegaliśmy wcześniej. Może to być też nowy początek duchowej drogi, ponieważ 12 dom jest też domem duchowości, spraw ukrytych, który łączy się z niesamowitą intuicją, ukrytą wiedzą, z przekazami. Mogą pojawić się potężne jakieś spostrzeżenia, jakieś wnioski, które będą do was przychodzić. Jeśli pracujecie nad sobą poprzez na przykład energię, pracę z psychologiem, medytację, to zaćmienie może być katalizatorem pozwalającym tak naprawdę uświadomić sobie pewne schematy. I to zaćmienie może być bardzo, bardzo uwalniające. Warto też zajrzeć do poprzednich wcieleń. Tam może być wiele odpowiedzi, więc tutaj również kłania się podróż duszy 1. Ja widziałam, co się działo z uczestniczkami pierwszego poziomu. To były, kurczę, no po prostu taki katarzis, nie? Można by było nawet powiedzieć. Tak. Więc Tam dla było was... bardzo wiele łez i takich, bardzo wiele osób dotarło do jakichś takich mocno zakopanych głęboko tematów, tematów, wniosków, nie? których nie mogło uwolnić przez wiele, wiele lat. Także tak było. No, także to jest dobry argument do tego, żeby to zaćmienie, żeby popracować właśnie nad tematami z naszej podświadomości. 12 dom to też sekryty i ukryci wrogowie, więc mogą na powierzchnię wyjść jakieś tajemnice, których nie byłyście świadome wcześniej, jakieś brakujące elementy informacji mogą wypłynąć na powierzchnię, które zmienią. Wiecie, ciężko jest mi teraz jakby przytaczać konkretne przykłady. Tu chodzi o to, żebyście wyczuły daną energię i żebyście dopasowały do swojego życia albo obserwowały siebie swoje życie tak naprawdę, przez następny rok. Wszystko, co związane z mistyką, okultyzmem, to co niewidzialne, to może być wasze, to może przejawiać się poprzez wasze nowe początki. Możecie studiować ukrytą wiedzę, możecie studiować astrologię, numerologię, jakieś starożytne nauki, tak? 12 dom to też bardzo, bardzo, bardzo dalekie podróże z wyłączonym telefonem, po prostu z odseparowaniem się od świata zewnętrznego. Jesteśmy same ze sobą. Czyli trzeba jakiś retreat po prostu zaplanować. Na przykład, no dokładnie. Wyjechać gdzieś do mnichów tybetańskich, zamknąć się w klasztorze i po prostu pobyć sami ze sobą. Obcowanie z innymi kulturami, takimi bardzo egzotycznymi na przykład, tak? Poprzez kraje lub poprzez ludzi, środowisko. Nawet można to zrobić przez internet. Nie musimy obcować z tymi kulturami przecież fizycznie, tak? Jeżeli chodzi o lunarne zaćmienie, które będzie miało miejsce 28 października, ono się będzie odbywać w waszym 7 domu. Tak, w waszym 7 domu. Jesteśmy teraz przy Skorpionie. I ten 7 dom będzie dotykał tematów partnerstw. Mówię o karmicznych ludziach w waszym życiu, o ludziach, których miałyście spotkać na swojej drodze, ponieważ to mogą być osoby z poprzednich wcieleń, osoby przeznaczeniowe. I to może zaowocować nowymi możliwościami w waszym życiu, biznesowymi i romantycznymi, ponieważ jest Jowisz i Rachu,
A to są, mówiąc kolokwialnie, planety, które dają wzrost, dają dużo, powiększają, tak? Wszystko, czego dotykają. Więc nowe propozycje mogą się przejawić, nowe partnerstwa, nowe biznesy, nowe umowy, nowe kontrakty. Więc bądźcie otwarte na osoby, które do Was będą napływać, będą Wam coś proponować. Mogą to być zmiany, okoliczności, które wpłyną na bardzo duże zmiany Waszego życia tak naprawdę. Totalne nowe początki. Ponieważ tu znowu mamy oś 1., 7. dom, więc gdy zadziewa się zaćmienie na osi 1., 7. domu, to właśnie zmienia się bardzo, bardzo dużo w naszym życiu. To zaczynamy całkowicie nowy rozdział. Co mamy dalej? Mamy dalej Strzelca. Ascendent Strzelec. I musimy przejść do solarnego zaćmienia, które będzie miało miejsce 14. 14 będziecie miały nów w 11. domu. Nów to są zawsze nowe początki, a 11 dom mówi o przyjaźniach, czyli gdzieś tam warunki społeczne i środowiskowe bardzo, bardzo mogą się zmienić w przeciągu następnego roku. I z racji tego, że jest Ketu, który zmusza nas do odrzucenia czegoś, porzucenia, poświęcenia, zostawienia, możecie pewne przyjaźnie odciąć. Możecie pozwolić odejść pewnym ludziom ze swojego życia i na ich miejsce mogą pojawić się zupełnie inni ludzie. Zwykle są to dobroczyńcy w 11 domu, tak? I zdecydowanie mogą to być ludzie z poprzednich wcieleń, ponieważ mamy Ketu. A Ketu niesie energię z poprzednich wcieleń albo w ogóle z przeszłości, tak? Więc mogą być to relacje, tematy, które nie zostały zakończone, które mogą wam ludzie, którzy mogą wam w jakiś sposób pomóc, przyjdą, żeby wam coś podpowiedzieć, dać, zaproponować. Możecie również dołączyć do grup o podobnych poglądach, podobnych wizjach, grup, które na przykład, nie wiem, mają jakieś takie wyższe cele, wyższe wizje, ważniejsze niż tu i teraz, tak? Czyli na przykład, żeby się lepiej na świecie żyło, żeby zwierzętom było lepiej, albo grupy i zrzeszenia, które na przykład niosą jakąś bardzo ważną wiedzę, albo na przykład, które będą stymulować wasz duchowy rozwój, ponieważ Ketu jest bardzo duchowym węzłem. Rahu jest materialistycznym, a Ketu jest duchowym. Czyli tak? 11 dom to też zyski, więc mogą pojawić się jakieś pomysły, jakieś takie długofalowe, chęci realizacji pragnień, które, nie wiem, pojawią się nagle jakieś możliwości, więc coś w perspektywie dłuższej może się u Was przejawić. I zwykle te sytuacje przychodzą z zewnątrz, ponieważ Ketu jest pasywny, tak? W ogóle z racji tego, że Ketu przynosi tematy z poprzednich wcieleń, te projekty, te pomysły, ta realizacja, to mogą być też projekty z poprzednich wcieleń. Czegoś, żeście nie dokończyły na przykład, tak? To jest też 11 dom, to jest dom finansów i biznesu, więc to jest również przestrzeń pieniędzy. Więc jeśli nawet pracujecie u kogoś, dostajecie jakąś pensję i w tej przestrzeni mogą być jakieś zyski, tak? Ale najpierw coś trzeba stracić, na przykład, nie wiem, zamykacie firmę, ale zatrudniacie się u kogoś, tak? I w efekcie, nie wiem, macie więcej pieniędzy miesięcznie, tak? Albo na przykład znam takie przypadki, że ktoś został zdegradowany, ale przez to miał możliwość zarabiać więcej. Tak? Ja wiem, że to jakby może nie łączy się, ale znam taką sytuację, więc to są oczywiście tylko przykłady, tak? Jeżeli chodzi o... Usłyszałam, nie wiem, czy to się wpisuje w coś takiego, ale wczoraj usłyszałam na przykład o osobie, która została zwolniona ze swojego stanowiska, ale dostała odprawę na pół roku. Tak. Dokładnie taką jakby zarabiała, więc przez pół roku tak naprawdę może nie robić nic albo jeszcze pracować sobie gdzie indziej. To jest świetny nie przykład. Ma pracy, ale ma pieniądze tak jakby pracowała, prawda? I może sobie w tym czasie zarabiać w innej pracy albo po prostu bimbać. Tak, to jest świetny przykład, który teraz przytoczyłaś. Dziękuję. To się cieszę, że się na coś przydałam tutaj.
Dalej mamy, słuchajcie, pełnię, czyli opozycję Słońca i Księżyca z Jowiszem i z Rachu, który zadziewa się w 4. domu i który będzie niósł Wam efekty tak naprawdę na 6 miesięcy do przodu. To jest dom pracy, między innymi, tak? Czyli jeżeli angażowałyście się w jakieś projekty, to zaćmienie może przynieść rezultaty waszych wcześniejszych starań, tak? Coś może zostać ukończone, ponieważ pełnia niesie owoce wcześniejszych starań. Więc możecie otrzymać jakąś nagrodę materialną, tak? Głównie materialną, ponieważ jest Jowisz i Rachu. One też niosą energię wzrostu i powiększenia, więc może być to połączone z jakimś awansem, z wyższym statusem społecznym. Albo 6. dom to też zatrudnienie, więc możecie nagle zdecydować, że będziecie zatrudniać więcej osób, które będą na was pracować, jeżeli na przykład macie swoje firmy, jesteście przedsiębiorcami, tak? Dalej. Co jeszcze jest? To jest też zdrowie, tak? Czyli na przykład zmieniłyście jakiś czas temu, podjęłyście decyzję, że na przykład, nie wiem, będziecie chodzić na siłownię, zmieniłyście swoją rutynę i w końcu odczujecie, że coś bardzo się zmieniło, poprawi się wasze zdrowie, poprawi się wasze samopoczucie, możecie się też zainteresować naturoterapią, ziołolecznictwem, niekonwencjonalnymi sposobami leczenia, możecie się tym bardzo zafascynować i może to przynieść doskonałe efekty w waszych staraniach. Ponieważ 6. dom to jest dom panny, a panna jest aptekarką, to jest zielarka, która zajmuje się opieką, także symbolika tego znaku tutaj będzie się mocno przejawiać. Jadąc teraz do koziorożca. I zaćmienie 14 października będzie miało miejsce w waszym 10. domu. 10. dom. I będzie miał wpływ tak naprawdę na nie tylko ascendent w koziorożcu, ale też księżyc i słońce w stopniach 17-25. I te osoby mocno odczują to zaćmienie. To są bardzo duże zmiany, można by powiedzieć, w waszym statusie społecznym, publicznym wizerunku, w karierze. I trzeba pamiętać, że mamy przy tym zaćmieniu węzeł południowy, który wskazuje na puszczenie czegoś, na uwolnienie, więc musimy zaznaczyć pewnego rodzaju straty tutaj, tak? Czyli zanim powitamy coś nowego, coś musimy uwolnić. Może to być w ogóle praca, w której zupełnie nie czułyśmy się szczęśliwe, albo praca, w której ktoś nas mobbingował, albo zacznie nas mobbingować, to nas zmobilizuje do tego, żeby zmienić coś, tak? Żeby pójść na swoje. Więc może to być bolesne, ale nie musi to być bolesne, tak? Ale na pewno przy tym zaćmieniu odczujecie ulgę z tej rezygnacji, tak? Może to być ulga z rezygnacji z jakiegoś projektu, który był dla was bardzo wycieńczający, z jakichś zobowiązań, z zakresu obowiązków, tak? Na przykład może odejść jakiś szef i pojawić się drugi i okazać się, że jakiś, nie wiem, przyjdzie z jakimiś nowymi wizjami, tak? I nowym pomysłem na waszą karierę i na was. W starożytnej astrologii mówi się, to też się ciebie Dorka tyczy, zapomniałam to powiedzieć przy ascendencie w Lwie, że zaćmienie w 10. domu sprawia, że człowiek będzie jak król. No? Takie są starożytne teksty i przekazy. Czyli przekładając to na nasze, może za tym iść awans, tak? Możecie zatrudnić więcej osób, być szefem, a na przykład wcześniej nie byłyście, mieć bardziej odpowiedzialne stanowisko. Albo dostać jakiś projekt, który was wyniesie, tak? Zmieni całkowicie wasz wpis z CV, tak? Co mamy dalej? Może to być, pamiętajmy oczywiście, że tu jest Ketu, czyli południowy węzeł księżycowy, który niesie informacje z poprzedniego wcielenia, tak? Czyli możemy coś kontynuować z poprzedniego wcielenia, albo na przykład ta osoba, ten szef przyjdzie do nas właśnie z poprzedniego wcielenia. Nawet ten, który nas mobbinguje, bo dobrze wiemy, tak? Że osoby, które gdzieś tam nas stawiają na pewnego rodzaju wyzwania, bardzo często, głównie są naszymi triggerami do zmian, tak? Oczywiście. Żebyśmy stanęły na właściwej ścieżce. Jeżeli chodzi o zaćmienie 28 października jest to zaćmienie
Ja już nie myślę, wiesz? W 11. Już chciałam Nie. powiedzieć, ale mówię, kurczę, nie wiem. Nie, W w piątym. 11? Nie, w A to piątym. widzisz, a gdzie ten 5? Bu, A tu, tu. bu. Poczekaj. Aha, Księżyc. jest tylko, księżyc. No Tak, dobrze, masz już mam rację. głowę zlasowaną, a my jesteśmy przy Ja, koziorożcu. a czyli ile jeszcze znaków? 2,5. Ale świetnie sobie radzisz, Sarciu, naprawdę, podziwiam Dziękuję Ci cię. bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Dorotko. 28 października zaćmienie, które będzie się odbywało w Waszym 5. domu z Jowiszem i Rachu. I to jest dość beneficzne połączenie, dlatego że robi trygon do Waszego ascendentu albo Słońca, albo Księżyca, głównie jeżeli macie te punkty w horoskopie od 1 do 10 stopnia. I to jest, tak jak powiedziałam, dość beneficzne połączenie, mimo że to jest zaćmienie, więc zwykle wywołuje jakieś kryzysy, ale w efekcie są one dla nas korzystne. I pełnia ta da owoce wcześniejszych wysiłków, czyli zyski przychodzą wprost proporcjonalnie do zaangażowania z przeszłości, tak? Mogą to być zyski, które żeśmy sobie wypracowały poprzez jakieś projekty, poprzez jakąś kreatywność, ponieważ 5. dom to jest dom kreatywności, samo też zatrudnienia, więc na przykład możecie tutaj zacząć zarabiać, bo zainwestowałyście swój czas w postawienie strony internetowej, jakiegoś sklepu internetowego, tak? Na przykład możecie pracować z czymś, z dziećmi. Dajmy na to, jesteście bardzo kreatywne i jesteście mamą wychowującą dziecko, tam dzieci swoje, ale stwierdzacie, że na przykład zaprosicie nie wiem, z danej społeczności lokalnej, tak, jakieś inne dzieci, które będą lepić tą plastilinę z waszymi dziećmi i zorganizujecie jakieś bardzo kreatywne warsztaty, dokładnie, jakieś przedsięwzięcia i będziecie z tego czerpać też profity. Więc jakby myślmy tutaj szeroko. Tu jest wszystko, co jest związane z kreatywnością, z dziećmi. Tu mogą być ciąże. Jeżeli na przykład wcześniej starałyście się o to, żeby zajść w ciążę, żeby mieć dzidziusia, może w przeciągu pół roku okazać się, że jest sukces. Czego Wam serdecznie życzymy. Tak jest. 5. dom to też korzystanie z życia, więc jeżeli na przykład przebudowywałyście sobie świadomie wcześniej rutynę dnia, chciałyście, nie wiem, zmienić swój mindset, jeżeli chodzi właśnie o radość, kreatywność, korzystanie z życia, swoje hobby, swoje talenty, to teraz macie moment na to, będziecie mieć w przeciągu 6 miesięcy, żeby zobaczyć, że Wam się udało tak naprawdę, tak? Tu mogą być też lepsze relacje z dziećmi, jeżeli pracowałyście nad swoim dzieckiem, nad relacjami, nad poprawą Waszych relacji, powtórzę się, tak? Z dziećmi, to możecie zobaczyć efekty, że to idzie w bardzo dobrą stronę. Tu też może być temat małżeństwa, temat romansu, temat miłości, ponieważ 5. dom również niesie tę energię, więc jeżeli na przykład nie układało się wcześniej, był jakiś kryzys, ale byłyście na jakiejś terapii, albo stwierdziliście, że chcecie się zmienić, że chcecie zainwestować w ten związek, to teraz będziecie mogły zobaczyć owoce swoich starań. Możecie kogoś poznać też, ponieważ dom romansów, czyli możecie poznać jakiegoś partnera, który będzie spełnieniem marzeń, spełnieniem wysiłków jakichś albo waszej pracy wewnętrznej, tak? Ktoś, kto da wam dużo ciepła i radości. Wasz związek też może skoczyć level wyżej, czyli są tu możliwe za mąż pójścia, oświadczyny, zamieszkanie razem, wszystko, co jest związane z poprawą, z upgrade'em waszej relacji z partnerem. Dalej mamy wodniki. 14 października. 14 października wasze zaćmienie będzie się zadziewało w 9. domu. Jest to nów. Nów przynosi nowe początki, jak wspomniałam, z możliwością realizacji do roku. I nowe początki przede wszystkim przejawiać się będą w waszej głowie, ponieważ 9. dom to dom dharmy, nie? Ale też dom wartości i przekonań. Bardzo może zmienić się wasze postrzeganie świata, rzeczywistości.
tego, co jest wokół was. I Ketu, który jest obecny przy tym zaćmieniu, węzeł południowy, nakazuje porzucenie czegoś. Także możecie zmienić swoją percepcję, możecie porzucić dawny światopogląd na rzecz nowego. Możecie zmienić znaczenie, jakie nadajecie pewnym rzeczom w swoim życiu, tak? I wydarzeniom. Czyli coś, co na przykład dajmy na to, wchodziłyście w rolę ofiary, bo na przykład cały czas interpretowałyście jakieś sytuacje z przeszłości, Ketu przeszłość, tak? Że to się mi zadziało, ale nagle możecie zobaczyć zupełnie inny sposób interpretacji tej sytuacji, która się kiedyś zadziała. Czyli możecie stwierdzić, że to się dla was zadziało, ku waszemu wzrostowi, tak? Czyli to tak, jakbyście miały porzucić starą siebie, stare role, tak? Starą tożsamość. I starą tożsamość, którą żeście przejawiały w swoim świecie. Uwolnić coś starego i przywitać nową tożsamość, zupełnie nową jakość, tak? Przeprogramować swój umysł. Jeśli bardzo byłyście przekonane, że tak, a nie inaczej powinno coś wyglądać, bo bardzo dużo ludzi ma takie, wiesz, nie, to powinno być tak, to powinno być inaczej, tak? Takie światopoglądy, walczą o coś, jakby kierują swoją energię w walkę i w opór, że coś jest ewidentnie złe, coś jest ewidentnie dobre, że bałyście się na przykład o swoją przyszłość, bo 9. dom to też jest dom przyszłości, to zaćmienie może sprawić, że wami wręcz potrząśnie, tak? Będziecie miały zjazd energetyczny. Może włączyć się lęk, ale nadrzędnym celem jest odpuszczenie sobie narzucania, jak to powinno w świecie wyglądać. Kontroli, odpuszczenie po prostu kontroli. Tak, dokładnie, że czas zrozumie, że świat zewnętrzny jest taki, jaki wasz świat wewnętrzny, więc to przede wszystkim powinniście pracować nad swoim wewnętrznym światem, żeby zmienić zewnętrzny świat. Daleko nie szukać, tak? Nawet jak była najbardziej popularna choroba świata, to byli tacy, którzy zyskali na tym, którzy dorobili się krocie, a działy się dramaty na zewnątrz. Więc jakby wszystko to jest kwestia naszej percepcji i musimy pamiętać, że my doenergetyzowujemy to, gdzie kierujemy naszą uwagę. Także bardzo tutaj duże zmiany, jeżeli chodzi o waszą percepcję i bardzo wspierające zmiany, ponieważ ten nów robi bezpośredni aspekt do waszego ascendentu, Słońca i Księżyca. Nie wiem, czy wspomniałam, od 17 do 25 stopnia. 9. dom to też dom wyższej nauki, więc możecie chcieć się czegoś uczyć, przypominać sobie jakąś wiedzę z przeszłości, może coś was ewidentnie wołać, może właśnie powinnyście zrobić warsztat Podróż Duszy 1, Podróż Duszy 2 i to będzie w ogóle totalna zmiana perspektywy. Dla wielu osób na pewno, więc może to jest dobry argument do tego, żeby zainwestować w siebie. To też niesie, 9. dom też niesie temat okultyzmu, w ogóle nauki, psychologii, astrologii, numerologii, duchowości, filozofii, to wszystko się mieści w tym domu. Przepracowania sabotujących przekonań. 9. dom to też dom nauczycieli, więc i możecie spotkać jakiegoś nauczyciela, który bardzo dużo zmieni w waszym życiu, ale też wy możecie stać się jakimś nauczycielem, tak? To jest po prostu dobry moment na to, żeby zaplanować sobie faktycznie jakiś kurs rozwojowy, jeżeli chodzi nam po głowie od dawna, żeby po prostu pójść za tym głosem, a nie odkładać tego non-stop na następny Tak, może raz, to przyjść z przeszłości, na zasadzie wcześniej myślałam, ale nie weszłam w to, tak? I to może być dobry argument do tego. Może być z przeszłości, że ja czuję tu, że to jest mi pisane, bo to jest jakaś informacja z przeszłości, że to jest mi potrzebne, żeby na przykład przerwać jakiś pattern rodowy, nie? Po prostu, bo to jest temat przekonań. 9. dom to są temat podświadomości, mindsetu i przekonań. Dalej mamy oczywiście jeszcze 9. dom, dalekie podróże, które są bardzo przełomowe. Mamy następnie 28 października, czyli zaćmienie, które się odbywa w waszym 4. domu z Jowiszem i Rahu. I zaćmienie będą odczuwać zwłaszcza osoby, które mają ascendent Słońca lub Księżyc w 1. albo 10. stopniu. I te zmiany, jakie będą przychodzić, dotyczą na przykład nowego członka rodziny, bo to jest 4. dom, czyli dom naszego domu, miejsca zamieszkania, rodziny, zmiany miejsca zamieszkania, sposobu zamieszkania, czyli zamieszkania z kimś lub bez kogoś, tak?
Jowisz i Rahu to układ może być błogosławieństw, możliwości, szans rozwoju, także być może, nie wiem, dostaniemy jakąś nieruchomość, kupimy, sprzedamy, coś się takiego zadzieje, jakby efekt naszych wcześniejszych starań, tak? Czyli jeżeli chciałyście od dłuższego czasu sprzedać nieruchomość, nie mogłyście, to teraz możecie sprzedać, tak? Możecie więcej nawet na tym zarobić, albo w coś zainwestowałyście i teraz chcecie się tego pozbyć, albo coś otrzymacie, tak? Czyli zmiany dotyczą członków rodziny. To też może coś się zadzieć w przestrzeni waszego męża, waszej żony, waszych rodziców, ponieważ to są korzenie. Znam takie sytuacje, że na przykład rodzice mieszkali w dużym domu i nie chcą już mieszkać w dużym domu, bo po prostu nie ogarniają z racji wieku i konieczności zaangażowania się i zamieniają się na przykład z dziećmi mieszkaniem na dom, tak? Znam takie sytuacje, więc jakby tego typu rzeczy. Myślmy szeroko. Nie? Dobrze, co jeszcze? Oczywiście to się może zacząć od kryzysu. Dajmy na to, rodzice źle się poczuli, źle się czują i zdrowie im nie pozwala na to, żeby ogarniać ten dom. Nie? Dlatego oni wolą mieszkać w mniejszym mieszkaniu, no? I przepisują dom dzieciom. Dobra, co my mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, ostatni już znak. Mamy rybki. Rybki, ascendent rybki i zaćmienie w waszym 8. domu, czyli nów. I zaćmienie, w ogóle zaćmienia, jak wiecie, niosą energię nagłych zmian, tak? Tak samo 8. dom. I może to być wskazanie na duży bardzo zwrot akcji w waszym życiu, ponieważ 8. dom to dom początków i końców, porodów, ślubów, jak i rozstań i odejść, tak? I dom 8 to również psychologiczna transformacja, czyli zwłaszcza uwolnienie traum, zablokowanych emocji, takich bardzo... W ogóle 8. dom jest domem kryzysu, więc jakby uwalniamy tutaj kryzys, tak? To jest układ, można powiedzieć, wyzwolenia. Coś, co nas trzymało w paszczy od jakiegoś czasu. Także jeśli czujecie, że czas, aby nad sobą popracować, aby w końcu, nie wiem, zostawić coś za sobą, tak? To jest dobry moment do tego, żeby postanowić w sobie, żeby na przykład popracować z Pauliną, z regressingiem, albo żeby zapisać się na podróż duszy, jeżeli chcecie przejść tą drogę jakby szerzej, tak? Poprzez poprzednie wcielenia i waszą dharmę teraz. Możecie popracować z Mariuszem, który pomoże wam uwolnić swoje emocje, jakieś zablokowane traumy. To jest dobry czas, żeby głęboko pogrzebać, dlatego że i ryby mówią o głębi i 8. dom mówi o głębi, więc jakby tu jest podwójne wskazanie na to. Duchowe przebudzenia mogą za tym iść równie dobrze. Jakieś właśnie, które będą inicjowane poprzez kryzysy. 8. dom to też zasoby innych ludzi, więc możecie się uczyć od Dorki, tak? Bo ona jest zasobem dla was, uczyć od jakiegoś mentora. Możecie otrzymać coś od kogoś, tak? To jest nowe źródło dochodów poprzez stracenie poprzedniego, czyli na przykład nie mam już dofinansowania, ale na przykład, nie wiem, mam nową pracę, tak? Albo na przykład rezygnuję z pracy, bo mój mąż zaczyna lepiej zarabiać i jakby podejmujemy wspólnie decyzję, że on będzie utrzymywał rodzinę. Jacyś klienci będą odchodzić, ale nie wiem, nowi przyjdą, będą jakieś nowe początki, tak? Ponieważ mamy nów. Czyli poprzez jakąś stratę dzieje się coś nowego. To mogą być też propozycje, ponieważ to jest zasób, czyli ja wiem o czymś, o czym ty nie wiesz i ja ci podpowiadam i ty z tego korzystać. Czyli na przykład zainwestuj na giełdzie w to i tamto, tak? Albo warto jest zrobić to i tamto i ty później w perspektywie czasu widzisz, że przynosi ci to bardzo duże profity w perspektywie roku, ponieważ zaćmienia realizują się dookoła roku. Jeżeli chodzi o węzeł, nie węzeł, tylko zaćmienie. Węzeł północny, zaćmienie w 3. domu, zaćmienie lunarne z Jowiszem i Rahu. To lunarne zaćmienie odbywa się podczas pełni, także możecie zauważyć rezultaty i efekty swoich poprzednich działań. Jakieś projekty ujrzą światło dzienne, ponieważ 3. dom to jest dom talentów,
to jest dom komunikacji, to jest dom komunikacji w mowie i piśmie, podwyższania swoich kompetencji. Więc jeżeli pracowałyście nad czymś biznesowo, to może przynieść Wam jakieś efekty. Ja tu wcześniej podawałam przy innym znaku, który miał też zaćmienie w trzecim domu. Na przykład pracujecie nad jakąś stroną i zaczynacie sprzedaż poprzez tą stronę i macie jakiegoś rodzaju zyski, tak? Na przykład trzeci dom to też wszystko, co jest związane z transportem. Czyli możecie na przykład dostać samochód od kogoś albo dobrą ofertę na samochód. Nie wiem. Brat Wam oddaje samochód, bo już z niego nie korzysta. Bo wyjeżdża do Anglii ale na parę przykład, lat. dokładnie. Albo sąsiad Wam sprzedaje auto po prostu jakiejś zajebistej ofercie, tak? Czyli jakąś ma dla Was zajebistą ofertę i w bardzo dobrej cenie. Czyli wszystko to, w co się angażowałyście w mowie i piśmie, nie wiem, na przykład pisałyście e-booka albo pracowałyście nad jakimiś warsztatami, to teraz może ujrzeć światło dzienne i będą profity z tego, tak? Możecie zmienić na przykład swoją strategię marketingową, ponieważ trzeci dom to też handel, tak? Komunikacja, PR, więc nie wiem, możecie zainwestować w lepszy sprzęt i przez to możecie robić lepsze nagrania na YouTube, Dorotka. Widzę, że nie odpuścisz, słuchaj. A możecie się zapisać na przykład na szkolenie, żeby lepsze zdjęcia robić. Możecie się skonsultować z kimś PR-owo, możecie pójść na jakieś szkolenie, które Wam pokaże zupełnie inną perspektywę i będziecie chciały zupełnie inaczej prowadzić swoją firmę. I dzięki temu będziecie odnotowywać jakieś zyski. No właśnie. Co jest jeszcze trzeci dom? Trzeci dom to jest sąsiedztwo, to są kuzynostwo, więc tutaj mogą przyjść jakieś okazje i możliwości, tak? No i to się będzie realizowało do pół roku, ponieważ zaćmienia lunarne realizują się do pół roku. W ogóle trzeci dom to też social media, więc te osoby na przykład, które czają się, czy to jest odpowiedni czas, a na przykład, nie wiem, ćwiczyły, próbowały, myślały o tym wcześniej, żeby na przykład wyjść, pokazać się na Instagramie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to mogą na przykład stwierdzić, dobra, czuję to, tak? Jak nie teraz, to kiedy? I może się to okazać strzałem w dziesiątkę. Nie? Więc podsumowując, przeszłyśmy przez 12 znaków zodiaku. Mam nadzieję, Przeszłaś. Jesteś zuchem, naprawdę. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe, będzie dla Was wartościowe. Ja nie wiem, ile ten materiał ma. Miałyśmy tak do godzinki nagrać. Już drugi raz włączam księżyc, nie przeszkadzać, on jest na godzinę, więc w sumie to już tak lecimy 2 godziny. No właśnie, kurczę, no. Ale, a widzisz, ja chciałam jeszcze coś zapytać. Ciekawa jestem, czy jesteś jeszcze Poczekaj, w stanie... bo ja nie wiem, czy ja będę umiała odpowiedzieć. No. Ja słuchaj, też nie wiem, czy będziesz umiała, ja wiem, że jesteś być może nieprzygotowana, więc być może nie odpowiesz, ale może powiesz, w związku z tymi wszystkimi zaćmieniami, które teraz się wydarzają i w związku z tym, że przed nami wybory i to wybory, które są dzień po zaćmieniu, dobrze mówię, nie? Są Czy w przeznaczeniowe. jakiś sposób może, no właśnie, coś możesz Nie, one się odbywają powiedzieć. w niedzielę, tak? No to dzień po zaćmieniu, tak? Nie, w zaćmienie. Centralnie. Centralnie w zaćmienie. I co w związku z tym, że się odbędą centralnie w zaćmienie? W związku z tym, że są przeznaczeniowe. Bez względu na to, jakie będą, a zobacz, wyniki. Zaćmienie. Właśnie się zastanawiałam się, czy to jakiś taki przypadek, czy co, czy nie, czy zaplanowane i czy coś z tego dobrego może dla kogoś być, albo... Ja nie wiem, ja po prostu cały czas się zastanawiam, wiesz, bo i ta koronacja, i zaprzysiężenie Bidena i te wszystkie takie rzeczy, którym my się jako astrolodzy i numerolodzy przyglądamy, zadziewają się w takie właśnie ważnych wyjątkowe datach, dni. nieprzypadkowych. To spróbował, nie? Tak. Ale no, jest to na pewno przeznaczeniowe wydarzenie, a zaćmienie niosą kryzysy. No ciekawa jestem bardzo. Prawda jest taka, że jaki nie będzie wynik, to... No ale więc nowe właśnie. początki. Więc no tak też numerologia mówi. Pytanie, co to będzie ten nowy początek, oby był lepszy niż obecny, ale czy na przykład można zaćmienia też rozpatrywać w kontekście państw? Czyli na przykład jak to wpływa na dane państwo? Ależ oczywiście, no zobacz, przecież mamy teraz obecnie konflikt zbrojny między Izraelem a Palestyną i jest to bezpośrednio
tak naprawdę niesione przez zaćmienia i przez węzły, które jakby wywołują te Przez zaćmienia. rok numerologiczny, bo chciałam powiedzieć, że Ale widzisz, no to jest alchemii kolejny raz, kiedy się... numerologicznej, tak, 2024 No. pisałam między innymi o takich właśnie otwartych walkach, o wzroście agresji pomiędzy różnymi grupami, o terroryzmie. No dokładnie, ale zobacz, Dorciu, w lipcu przeszły węzły na oś barana i wagi. Natomiast zobacz, co się zadziało. Byłaś świadkiem ogromnego pożaru w Turcji, tak? Za twoim tak naprawdę murem od hotelu. Gdzie były pożary? Maui były pożary, w Grecji były pożary, na Teneryfie były pożary. Ja nie jestem w stanie tych wszystkich państw wymienić, bo było tak dużo. Rodos, a Turcja. Rahu to jest pożar, przecież to jest energia, baranie, to jest energia ognia. I to jest kryzys związany z ogniem, ale też kryzys związany, wojna, pokój. Tak jak ja się na przykład przyglądam kwestii Ukrainy, to coś trzeba będzie poświęcić, zobacz, węzeł w wadze, żeby coś zyskać. Czyli być może trzeba będzie poświęcić jakieś terytoria, tak? Żeby na przykład zapanował pokój. No zastanawia mnie to, bo też przecież 8, właśnie rok numerologiczny też mówi o granicach państwa, zresztą o tym też wspomniałam w numerologii. Bardzo jestem ciekawa, co tutaj się zadzieje, bo póki co bardzo dużo, mamy tak naprawdę drugi miesiąc przecież od wydania tak, i tak alchemii. Hurtowo, nie? Wszystko się bardzo nagle... dużo rzeczy. Trzęsienia ziemi, o których pisałam, ten wzrost właśnie jakichś konfliktów zbrojnych, kryzysy migracyjne, zobaczmy, premiera Zielonej Mili chociażby i tak dalej. To są wszystko tematy, no i jeszcze zmiany w kościele, tak? Tak. No i to bardzo, bardzo takie poważne, no dokładnie jak to niesie właśnie energia 8 roku, czyli totalnie niespodziewane, znaczy inaczej, być może spodziewane, ale totalnie zmieniające wszystko, co do tej pory było nam znane. Więc bardzo dużo rzeczy się dzieje. To jest bardzo dużo interpretacji w punkt. Natomiast my to bardziej możemy interpretować energię i możemy dopasowywać to do jakichś scenariuszy, tak? I tutaj świetnie to zrobiłaś. Bardzo dobrze to zinterpretowałaś i wyczułaś. Zresztą jak co roku. Natomiast ja się, słuchajcie, zastanawiam... Ja się zastanawiam, słuchaj, Dorotko, co to będzie w 9? Oczywiście nie musisz zdradzać, ale węzły będą cały czas aktywne przez następny rok, 2024, właśnie w baranie i wadze. I to nie jest koniec. To może być tak naprawdę początek, słuchaj, wielkich kryzysów na świecie i tak naprawdę skończenia z jakimiś układami, nie wiem, ja wam powiem szczerze, że rozpad ONZ, rozpad jakichś porozumień NATO i tak dalej. Tak może być, dokładnie. Jest początek tak naprawdę 8 roku, ja już się boję do tego, że muszę do tej książki usiąść i to opisać. No tak, oczywiście. I to na taką ogromną skalę. No dokładnie. Ogromną skalę ogólnoświatową. Waga i baran. Baran jest pierwszym znakiem zodiaku i on inicjuje nowe początki. Więc jeżeli tam jest Rahu, który jest szybki, to jest skok gwałtowny, kwantowy, on jest radykalny i obsesyjny, pazerny i obsesyjny w takim cieniu, no bo wszystko może się w świetle i cieniu przejawiać, no to będzie każdy dbał o własną dupę i będzie miał w dupie innych. Tak. Żeby jemu było dobrze. Tak. No, tym optymistycznym akcentem. Ja nie wiem, czy tym optymistycznym akcentem powinniśmy zakończyć. Nie wiem, może powiedzmy coś fajnego. Słuchajcie. Coś fajnego. Słuchajcie, no każdy koniec jest po prostu czegoś nowego początkiem. Życzmy sobie, żeby to, co przed nami było tylko i wyłącznie... będzie zajebista. Nie? To znaczy 1 jest... Dobra. Zastanawiam się, jak to dyplomatycznie z tego, słuchajcie, wybrnąć z tego pytania. Wszystko ma swoje blaski i swoje cienie. No tak, i 1 tak samo przyniesie bardzo dużo możliwości, natomiast też ma bardzo silne cienie. Więc zawsze będzie tak, że wszechświat dąży do równowagi i zawsze będzie tak, że będziemy zarówno jednego i drugiego doświadczać. Więc tak, będzie zajebista. Ale bądźcie z nami na bieżąco, będziemy informować, co tam w trawie piszczy, nie? Zawsze informujemy, słuchajcie. Zawsze informujemy, co roku informujemy i informujemy też, w jaki sposób te wibracje wpływają na was konkretnie, na waszą drogę życia, a nie tylko globalnie. No to przy okazji jeszcze nie wiem, bo jeżeli oglądają nas jakieś osoby, które nie wiedzą, to pamiętajcie o tym, że alchemia numerologicznego roku 2024 jest dostępna i jest też dostępny workbook do pracy z energią miesięcy. I to jest o tyle fajne, że są w promocyjnej cenie.
też, tak? Nawet nie wiem. Tak, jeszcze Ale przede wszystkim możecie sobie po prostu zobaczyć, w jaki sposób ta cała predykcja wpływa na Was konkretnie i w jaki sposób następne miesiące, jaką energię będą dla Was niosły. W związku z czym to, co mówi Sara, jest bardzo w dużej mierze się pokrywa też dla różnych znaków numerologicznych, chciałam powiedzieć. Może być. Dla wibracji Jeden numerologicznych. Więc jeżeli jesteśmy bogaci już w taką wiedzę z 2 różnych dziedzin, i astrologiczną, i numerologiczną, no to jeżeli jesteśmy w stanie to odrobiną myślenia posklejać, to możemy naprawdę wyciągnąć z tego bardzo dużo dla siebie. My zresztą to robimy z Sarą nieustannie, bo nieustannie wszystkie nasze decyzje, jeżeli chodzi o pracę i o życie, konsultujemy ze sobą i... Czasami jesteśmy zaskoczone, tak, o Boże, a ja zadecydowałam tak i taka, zobacz, to potwierdza, pani też? Tak, ostatnio już tak było, a dobry wymyśliłam ten dzień, Jezu, świetny ten dzień wymyśliłam. Także my cały czas tak naprawdę działamy właśnie zgodnie z tymi energiami i może jesteśmy żywym przykładem chyba na to, że warto po prostu to robić i stosować to w praktyce. Także zachęcamy Was serdecznie do tego, żebyście po prostu łączyli. Tak samo jak horoskop będzie dostępny już w styczniu, wcześniej, w grudniu. W grudniu prawdopodobnie. To żebyście łączyli po prostu jedną i drugą dziedzinę, bo wtedy można wyciągnąć z tego najwięcej dla siebie. Tak jest. I myślę, Sarciu, że już jesteś gotowa do tego, żeby wrzucić ten filmik na YouTube, więc możemy skończyć. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja zdążę założyć YouTube'a do dnia jutrzejszego, wiesz? A nie masz założonego? Już nie było jakiegoś dobrego dnia, że założyłyśmy już tego YouTube'a. Założyłyśmy, ale tam nic nie ma. No to widzicie. No to dobrze, no to może najwyższa pora w takim razie. To bardzo mi było miło z Tobą spędzić kolejne, słuchaj, naście godzin tego tygodnia. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli dobrnęłyście do końca i nie padłyście w połowie. Dajcie lajka, tak się mówi na YouTube. Nie, na YouTube się mówi zasubskrybujcie, nie wiem, udostępnijcie, czy nie wiem. Udostępnijcie, na Instagramie mówi się udostępnijcie. Udostępnijcie, po prostu. Dziękujemy Polećcie. Wam bardzo, życzymy cudownego weekendu i wspaniałych owocowych zaćmień. Owoców. Pa!